Ami Wigilia, podcast o Amidze. Już się nagrywa, to się początek się w razie czego wytnie. Dawno nie robiłem. Właśnie to zacznijmy, może od razu zacznijmy. Tak, bo to jest wideo. Dobrze. Dzień dobry, czyli czołem, witamy w Ami Wigilii i tym razem takiej tradycyjnej Ami Wigilii, gdzie kiedyś były wywiady, dawno ich nie było. No więc mamy wywiad z Benkiem, który jest chyba jednym z bardziej znanych amigowców w naszym polskim środowisku. Cześć, Benedykt. Cześć, Radzik. Witaj. No, w końcu, nie? Bo my do wywiadu się z tobą przymierzaliśmy, no, już od paru lat. No chyba więcej niż paru lat, 2016. No tak, no to właśnie. To wtedy, kiedy jeszcze tam Wigilia wywiadami stała, a teraz już trochę mniej stoi. No ale może to jest dobry początek, żeby wrócić, więc wracamy i to w wersji wideo. Mam nadzieję, że jako tako będzie widać, bo moja kamerka jest dość nędzna w tym komputerze, no ale cóż, no może. Moja też. Ale no, za to mamy ciekawego gościa i trzeba go słuchać. Oglądać też można oczywiście. E, Benek, pokrótce zaraz wrócimy do początków i tak dalej. Teraz też jesteś aktywny, masz swój kanał. Nie wiem, czy zaczniemy od Dwa. dwa. Czy zaczniemy od tego, czy lecimy chronologicznie? Jak wolisz, ja się dostosuję. Ale ci powiem ciekawostkę zaraz na samym początku, że o mało by nie było i bym drugi raz zrezygnował. O kurde. Naprawdę, poważnie, no. Źle było wczoraj ze mną. Ale A, to dojdziemy do tego. to może Nie dojdziemy. zdradzajmy wszystkiego od razu. Generalnie tak, to long story short, jak to się mówi, z Benkiem byliśmy ustawieni właśnie w tym 16 roku na wywiad, Tak, ale nastąpiła dość wtedy gwałtowna rezygnacja, że tak powiem. No i zgadza się. temat umarł, a był dogrywany. Teraz się udało wrócić dzięki też moim słuchaczom, słuchaczowi, Kubie i słuchaczom. No, żeby spróbować jeszcze raz Benka zaatakować. Tak też odświeżyłem kontakt. Jest mi bardzo niezwykle miło i serdecznie i sporo już ze sobą pogadaliśmy offline, że tak powiem. No teraz nagrywamy tak, żebyście wy mogli też posłuchać, pooglądać, bo wersja wideo, jak widać, jest. Z blue screenem. Z blue screenem, dokładnie blue screen, tak. Ja cały czas nawet na live'ach amigowych planuję tu zrobić ładny setup, ale szczerze powiedziawszy te OBS i tak dalej mnie trochę przerastają. A jak działa, wrogiem dobrego jest lepsze. Więc na razie jest jak jest. Ale dobra, no to może zacznijmy tradycyjnie, tak jak kiedyś wywiady były wami Wigilii. Benek, jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego, jakie komputery, dlaczego Amiga, kiedy, jaka pierwsza i taki, no początek, archeologia. Archeologia. I teraz się kamerka u ciebie wyłączyła, jakby co. No widzę właśnie. Momentos. Problemy techniczne muszą być, bo wtedy jest fajniej. A co tu się stanęło? Jestem. Zaczęło się od komodorka. Powiem ci, że jesteś, ale cię nie ma. Jeszcze raz by trzeba było chyba Cześć. z tą kamerką przywalczyć. A ja już mam podgląd, ty. Co jest grane? O, teraz się coś Jestem. O, teraz jesteś. Może to Ja się sieć, nie przytnę. wiem. E, Będzie lepiej, jak będę miał lepszy internet. Na razie jest taki, jaki jest. Zaczęło się od komodorka 64. Ojciec kupił, nie pamiętam w którym roku. Dawno temu. No i gry były. Później w bibliotece odkryłem książkę o programowaniu w Basicu. Zacząłem tworzyć niesłychanej długości listingi. Znalazłem te dyskietki i w którejś się tam podpisałem, że mam 12 lat. Mhm. Klepałem. Nic specjalnego. Print goto. Chyba na tym etapie się zatrzymałem. Okej, no, to No i jest zawsze jakiś bawiło etap. mnie to. Znaczy wiesz co, było to tak, że ta książka była z Basiciem do troszkę innego komputera. Czy do Mhm. kilku komputerów, nie umiem sobie przypomnieć. I tam pisało, że były tam wyjątki opisywane, że taka komenda na przykład nie działa na C64 czy tam na innym komputerze. No ale coś tam się pobawiłem. Potem była Amiga 600. Ojciec kupił też. 1 MB RAMu.
Pierwsza gra, którą włączyłem na tej Amidze, pamiętam do dziś, to była Canon Fodder 1. Pokazało się intro z digitalizowanym śpiewem, czarno-białymi zdjęciami. No i to był chyba jeden z pierwszych moich wielokrotnych orgazmów, bo ja nie byłem w stanie zrozumieć, jak technologia poszła daleko, nie? Że komputer coś takiego może wyświetlić. Był z nami kolega Buła, miał ksywę, pozdrawiam Bułę, który włączył tą grę, bo on już miał wcześniej Amigę, on to tam kojarzył. Zauważyłeś, jak się nam ruchy mimowolne synchronizują? Ja dotknąłem brody, ty też musiałeś? Tak, to jest Ale to. jestem hetero. Nie, to może to jest ta wideo, ja jestem też To jest z spoko. wideo nieoswojony do końca, ale no walczymy. Jedziemy dalej. On włączył tą grę, no ja się go pytam, ty było, jak to jest możliwe, nie? Bo tu przesiadka, wiesz, z Commodorka na Amigę, no to była przepaść technologiczna. Taka totalna. No tak. No i myśmy tej Amigi nie za bardzo umieli używać, bo bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Na przykład jedna gra na kilku dyskietkach, czyli pół cala, a nie 20 gier na jednej dyskietce 5.25. System operacyjny, ikonki, foldery, no rzeczy nieznane raczej z Commodorka. Chyba że ktoś tam mocniej w Geosa wsiadł. No, szczególnie, że to już 600, to już ten Workbench 2 wchodzi, to już taki no, współczesny, tak, dokładnie, nazwijmy to, dwójka nie? była. No, to przepaść technologiczna, taka totalna. Tata wtedy filmował amatorsko wesela, komunie kamerą VHS. No i wyczaił też tam od innego człowieka, który się bardziej na tym znał, że jest taki program jak Deluxe Paint, jest taki program jak Scala. Tylko to tam trzeba było tą Amigę trochę doposażyć. Więc kupił tam dysk twardy 200 mega, 2 mega chipu. No i wtedy to był sprzęt o takich dosyć fajnych możliwościach. Bo na PC nie tak prosto było zrobić czołówkę na PC, żeby to potem zgrać na VHS-a. No tak. Jeszcze to szczególnie tu był zaletą PAL natywny, można powiedzieć. Mówimy o amatorskim takim zupełnie, Tak. zupełnie zabawie. Tutaj na skali można było zrobić napisy, można było tam jakieś tło wgrać w kilku kolorach. Myśmy tam potem od kogoś dostali kilkadziesiąt dyskietek z komunijnymi grafikami. Na dyskietki były 720 kg, bo to było na PC zgrywane. Ja to tam ogarnąłem, żeby zamontować PC-tową stację dyskietek, znaczy PC0, tak. Bo to nie było to takie hop-siu dla jakiegoś tam lalika, który nie ogarniał tematu. Na dyskietkę wchodziły 2 takie grafiki, no i zgrywanie tego to było kilka dni, żeby to na ten dysk. No a właśnie Genoloka mieliście w końcu, że tak powiem? Ojciec chciał kupić. Już było tak daleko, że miał go kupić, tylko wtedy nie było go gdzie kupić. Ja nie wiem, czy on pisał do Eureki, bo Eureka takimi rzeczami handlowała. Tak, było. Był w planach Genlock, no ale ten Genlock ostatecznie nie siadł. Nie pamiętam już szczegółów dlaczego. W międzyczasie od takiego fajnego kumpla, do którego namiary znalazłem w magazynie Amiga, skontaktowałem się z nim i znajomość mamy do dzisiaj. No proszę. No, tak. Był amigowiec, od niego kupiłem CD32 z promodulem. Czy kupiliśmy, bo tam rzutka była w całej rodzinie na ten komputer, wiesz. Były tam jakieś pieniądze. Był koprocesor, 8 MB RAMu, nie było dysku twardego. Dysk twardy myśmy tam jakoś dokupili. 3 światy było, żeby to uruchomić w tym promodulku ten dysk twardy. 800 MB czy 810, coś takiego. No potem jakoś się jeszcze złożyło, że tata dokupił 1200 z pastem, bo coś tam nie grało z tą CD32. No i przyszedł dzień, w którym kupiono w rodzinie PC-ta. Windows 9.5. Ten smutny dzień. Pentium 75. Nie pamiętam ile ramu, podkręcony na 90. Trident 1-megowy, bez karty dźwiękowej. No pamiętam ten moment, on mi się wrócił tak mocno w głowę. Jak myśmy wyłączali w domu tego PC-ta, się pokazał ten 95. Dysk twardy był przełożony z Amigi do PC-ta. Tak, żeby zaoszczędzić na kosztach. Szkoda. Dysku twardego wystarczyło na tyle, żeby zainstalować Windowsa, takiego na minimum i Simsy 1. Nic więcej nie szło dograć, bo brakowało pamięci wirtualnej, żeby Simsy wystartowały.
No tak, no bo to były te czasy, faktycznie. Tak, Teraz to już się nie pamięta zbytnio. No, kompresji dysku, takich rzeczy się już nie pamięta, że się robiło. A z Simsami chyba była taka jazda, że ja ten dysk skompresowałem, a one się na tym skompresowanym nie chciały zainstalować, coś takiego, więc trzeba było odkręcać to kolejny dzień. Jeden dzień się to wszystko kompresowało, drugi się odkompresowywało. No dzień to był dla mnie tragiczny, że tak powiem, bo mi propaganda Marka Pampucha z magazynu Amiga bardzo źle weszła, wiesz. Ja byłem w stanie się z kolegami pobić na podwórku o wyższość Amigi nad PC-tem. to Dla Boże. mnie na przykład wyższością było to, że Workbench zajmuje jedną dyskietkę, a Windows 9.5 zajmuje jedną płytę. Więc dla mnie to był argument na wyższość Amigi. Kompletnie do mnie nie trafiały argumenty typu, że oni grali w Win Commandera 4 czy Privatera 2, a ja w Heliosferę. No, to już byłeś takim dużym fanboyem, można powiedzieć, no. Za dużym. Bardzo źle mi to wlazło, za bardzo byłem za Amigą, wiesz, ja w sklepach, które rezygnowały z asortymentu amigowego, byłem w stanie tłustym palcem mazać po szybie, wiesz, żeby im na złość zrobić. Bardzo źle mi to weszło. O, to ładnie. Żałuję, jest mi głupio, no ale no, było minęło, tak? No wiesz, no każdy, to była młodość też, to też, Dzieciakiem byłem, no wiesz, parnastoletnim. ja też propagandę pana Pampucha przyjmowałem, oglądałem ten magazyn Amiga Tak, wielokrotnie, można by powiedzieć jak dobrego, jak bardziej niż twój weekend, nazwijmy to tak. tak, dokładnie. Wielokrotnie przewertowany, te towerki do 1200 tam marzenia ale dużo Pampuch też zrobił dla tej Amigi w Polsce, mimo wszystko pewnie byśmy nie byli, gdyby nie on, ale fakt, Jak że najbardziej tak. fakt, że to było trochę, młody człowiek to naiwny jest, no takie życie. No, znaczy, nie mogę ująć żadnych zasług panu Pampuchowi, człowiek legenda. Ja nie godzien podać mu dyskietki 3,5 cala. Ale z tą propagandą, no to faktycznie było to przesadzone. Tam nawet oni nie pisali Windows 95, tylko fuj 95. No, tam było ostro, pamiętam. No. Nie pisali PC, tylko pisali pcuj. Tak. No wiesz, Było. No i mi nie, młodemu... No, spoko, znaczy przepraszam, że mówię, przerwam. że to był duży dla amigowców, a szczególnie takich, wiesz, redaktorów, gdzie mocniejszy, to był duży upadek ta detronizacja Amigi jednak, myślę, nie? Zgadzam się jak najbardziej, tylko no ja byłem parunastoletnim szczeniakiem, wiesz. I mi to krzywo wlazło, ta propaganda. Rozmawiałem z Bulim, moim dobrym kumplem. On jest ode mnie trochę starszy i on już do tego umiał podejść z dystansem, bo myśmy rozmawiali na ten temat. Mhm. Ja nie. Mi to wtedy po prostu to, co on napisał, jak gąbka pelikan, mi to wlazło, nie? Krzywo. No, powiem ci, że teraz młodzieży też YouTube włazi, czy TikTok. To jest ten sam mechanizm. Myślę, że pan Pampuch i ekipa byli mimo wszystko mniej krzywdzący niż teraz to się może wydarzyć. Nie? Zgadzam się, bo ostatnio się złapałem na tym, że przeglądałem Facebooka chyba z dobre 40 minut. Przewijałem, nie? No, Tam te shorty, skrólowanko, filmy tak. i tak dalej. I po tych 40 minutach zamknąłem telefon, wyłączyłem, zdezaktywowałem to i zacząłem się zastanawiać sam nad sobą, jakie ja wartościowe treści przyswoiłem przez te 40 minut. No, tak, Nic, to jest tak. nic. Ale to ja Kupa, widzę, wiesz, dosłownie kupa. tak, no bo to jest taka szybka treść. Widzę, że jak jedziesz na przykład tramwajem czy coś, to ludzie też to przewijają, a faktycznie no w te 5-10 minut mógłbyś sobie poczytać, nie wiem, artykuł, książkę. Już nie mówię, że musisz coś kreatywnego robić, ale tu faktycznie, no niekiedy coś idzie się z tego dowiedzieć, ale to jest taka zapchaj dziura, no. Łatwa zapchaj dziura, człowiek się momentalnie tego przyzwyczaja też. Knif polega z tymi treściami taki, że znajdziesz jakiegoś lifehacka, który wydaje się ciekawy, to trzeba sprawdzić w innych źródłach, czy to działa, czy to nie jest jakieś tam, wiesz, wymyślone, nie? Na potrzeby W filmiku, tak, dokładnie. filmiku, tak. Bo nieraz tam są takie naprawdę bzdury, no ale dobra, odchodzimy. Jedno pytanie. Pomyślmy, jakby, czekaj, tylko tak zakończę Jasne, ten mów. wątek. Jakby wtedy był YouTube, TikTok i magazyn Amiga. To byłaby ciekawa Ojej. propaganda. No, mogłoby być ciekawie. Ile ta rozmowa według ciebie potrwa? No, odkryliśmy się, że nie wiemy ile, że może być długo, że nawet może. Strzelamy. Znaczy, ja myślę, że
dobrym chyba takim z mojego doświadczenia dla słuchaczy jest taki coś jak 1,5 godziny do 2. Że to Mm. jest taki dobry czas, ale ja nie mam powiedzmy tutaj zdania, więc zobaczymy co wyjdzie. Ale faktycznie rozumiem, że powyżej może być męczące, chociaż jest klawisz pauza. E, Znaczy ja obstawiam 5 godzin. Jedyną osobą, która obejrzy to od początku do końca, to będzie Mariusz Włodarczyk, bo on takie rzeczy uwielbia. No tak, tak, on może to faktycznie. Znaczy myślę, że każdy to obejrzy. Jednak jesteś postacią znaną, no, co by nie patrzeć. Więc wydaje mi się, że no zobaczymy. No to Dobra, my nagrywamy, jak kto będzie chciał oglądać, to obejrzy, jak kto nie, to nie obejrzy. tak jest. Jest. No dobrze, no dobra, czyli wracając już, pojawił się PC z dyskiem z Amigi, dramat. Życie. Życie. I co tam dalej jeszcze z tych starych czasów? Co Jak, tam jak dalej? No, dotarłeś bardziej do powiedzmy tego punktu, że no powiedzmy w nowożytnych czasach amigowych zacząłeś być rozpoznawalną osobą, można tak to powiedzieć. No, czy no to nowożytnych to i tak było 20 lat temu, można powiedzieć, nie? Ale... zanim do tego dotrzemy, to ci jeszcze będę kontynuował, co się Mhm. dalej działo z tą Amigą CD32 z promodulem. Trzyma się mocno, tak? Tabletki na serce te sprawy Siedzę, tak. wyrzuciłem na śmietnik. CD32 z promodulem. O jest, Maria. N- Nikt w okolicach roku 2000 nie chciał tego kupić za 80 zł. Tak, ja pamiętam Tego te zestawu. czasy. Tak, tak. A piękny zestaw teraz. No teraz warty, no podejrzewam 2-3 tysiące, 4 można by Mhm. zaśpiewać. Tak, i Wtedy ty taki optymalny właśnie do takiego hobby. Mógłbyś pograć, albo byś na tym coś zrobił. No nie, taki. promodul to jest syf, nie kupuj tego. Nigdy więcej. Mhm. No ale tam jest 8 mega, koło procesorek mówię, że powiedzmy pod taką skalę teoretycznie. Tak ci wyjaśnię, nie kupuj. Już ci wyjaśniam. Jak już zahaczamy o ten temat, bo tam mam jakiegoś skilla, jeśli chodzi o promodule. Mhm. Kupiłem go ponownie parę lat temu. No i przestałem lubić to rozszerzenie tak totalnie. Jest koprocesor, jest 8 MB RAMu, jest wyłącznik na RAM, co jest super sprawą, bo jak masz na przykład full motion video albo coś takiego, możesz sobie pstryknąć i masz i ci działa full motion video. Ja mam, się pochwalę. Tak na bogato się pochwalę, mam 2. No to tak. Jedno pójdzie za chwilę pod młotek. Natomiast tak, jest pecetowa stacja dyskietek z pecetowym kontrolerem udającym Amigę. Gry nie do sobie nie działają. Aha. Gotek ci na tym nie działa. Żeby używać Goteka, musisz go podłączyć pod DF1 Mhm. jako zewnętrzną stację dyskietek. Jako wewnętrzne nie będzie działał. To jeszcze da się przeżyć. Największym problemem jest kontroler dysku twardego. LSAT Mhm. device. Mhm. Obsługuje to tylko i wyłącznie realne dyski twarde o pojemności poniżej 1 giga. Żadne karty CF, żadne SD-ki nie chodzą. Mhm. Przerobiłem to na wszystkie możliwe sposoby, żeby to jakkolwiek uruchomić, żeby zadziałało. Nakupywanie dysku 800 MB no to jest takie trochę bez sensu w dzisiejszych czasach, No trochę bo słabo. No. nie wiadomo, czy to będzie działać, ile będzie działać i tak dalej. No na 800 MB no wtedy to było coś, tak? No No, dzisiaj to już powiem tak, znaczy nie zmieści za dużo. z tego co mówisz, no to w tamtych czasach te promodule nie było takie złe, ale Nie było. teraz no wiadomo, że u nas nawet w tym amigowaniu, w tym retro, właśnie tak jak mówisz, te karty SD i tak dalej, dużo rzeczy się fajnych, nowych pojawiło i faktycznie no nikt nie będzie małego dysku starego jeszcze pchał, jak można sobie kartę CF wsadzić i Dlatego żyć w komforcie, no. ten LSAT device jest no, kiepsko napisany. Mi dużo czasu zajęło do tego, żeby to rozgryźć, bo ja tam sobie zrobiłem partycję pod, już nie pamiętam, inną Amigą czy PC-tem z jakąś tam kartą CF i ona chodzi, ona się parę razy uruchomi. Ale Mhm. wyłączysz komputer, uruchomisz go drugiego dnia i wyskakuje ci DH0 no DOS. I zaczyna zabawę od początku. Mhm. Więc trochę się na tym denerwowałem. Jak chcesz rozszerzenie z epoki, to SX1, ewentualnie 32. Albo tak jak w tej chwili ja mam Terrible Fire 30. Niedawno odcinek zresztą kręciłem o tym na moim kanale.
I to są fajne rozszerzenia, które dobrze działają. W Terrible Fire pojechałem na bogato, bo tam mam trochę punktów na Amazonie. Kupiłem sobie kartę SD 256 giga i w tej chwili mi się cały Aminet na nią kupuje. No to tak, no to. Znaczy to jest y, czyli to ma być taki twój docelowy, nie wiem, amigowy komputer, czy nie wiem, jakby to, że taki masz plan, że tam no tyle danych chcesz posiadać, mieć. No to jest hobby. Lubię, chcę i mogę. Mhm. W hobby znajdziesz fajnych ludzi, znajdziesz ciekawe sprzęty, znajdziesz pieniądze, ale nie szukaj logiki. Nie ma. No tak, to jest racja. Znaczy, ale zaciekawił mnie ten setup, bo fakt, że taka 30, no bo tam też można tam 60 mieć, ale chyba teraz Nie chcę. troszeczkę właśnie pytanie właśnie, czy teraz mamy te czasy, gdzie jak chcemy szybkości, to jest Pi albo emulacja na normalnym komputerze, a to jest takie, ta 30 to jest takie optymalne rozwiązanie, to zawsze było w tego typu komputerach, nie mówię, że w 4000, bo to trochę za mało oczywiście, ale w takim komputerze for fun i coś tam, no to tak. 30 to jest taki trochę, można powiedzieć, naturalny procesor dla Amigi. Czy Mhm. można go podłączyć prawie pin do pina na magistrali? Prawie. Jak chcesz coś więcej, czyli tam 40, 60, no to się już trzeba bawić z galami. Tak. To już sobie zresztą zobacz, jak wygląda konstrukcja karty do wspomnianej Amigi 4000 z procesorem 0,30, a jak wygląda 0,40, nie? Mhm. 0,40 to już jest taki potworek oblepiony No galami. tak. Mogę jechać dalej, tak? Co się działo dalej? Tak, 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 No, tak. To no to będziemy pewnie, wiesz, jak będą takie wodki, no to pewnie będziemy trochę zbaczać i tam, nie tak ma jak teraz. problemu. Dokładnie, jedziesz dalej, jedziesz dalej. Mariusz przyjmie wszystko, wiesz? To specjalnie odcinek dla Mariusza. Tak, z dedykacją dla Mariusza Budryczyka. MDW, kochamy cię. Twoich gier może niekoniecznie, ale ciebie jak najbardziej. Albo serduszko trzeba by tam O właśnie, obiecać. serduszko. Ale jesteśmy hetero, tak, dobrze. Tak, tak, już wszystko E, pod kontrolą. no, wszedłem sobie gdzieś tam, ja już nie pamiętam, czy to był jakiś budynek szkolny, czy coś takiego, i tam kartka wisiała, że klub amigowy, coś tam, mamy Amigę, coś tam, nie pamiętam dokładnie tej treści. I wiesz, moje serce nagle tak urosło, zabiło, cieplutko się zrobiło, bo już ani Amigi nie miałem, bo ona została wyrzucona na śmieci, ani nie miałem nic. No już nie pamiętam, co się stało z tą 1200, bo zahaczałem o ten temat, że ojciec tam kupił tą 1200 z pastem. Też tam gdzieś pewnie była jakoś sprzedana. No, anyway. No i był numer telefonu na tym ogłoszeniu, no i tam napisałem SMS-a, SMS-owaliśmy. Się okazało, że to był pan o pseudonimie Kolo. Mam go w znajomych na fejsie. Nawet ostatnio się denerwował, że mam kanał na YouTubie, bo on Amigi już nie ma i mu się żale robi. Mhm. No. No i tam myśmy pogadali. Już nie pamiętam skąd, czy ta 1200 była sprzedana, czy ona leżała gdzieś tam pod kanapą schowana. Chyba nie była sprzedana, coś byś tak się pyta, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie to jest mało istotne dla tej historii. Jako się tam pojawiła 1200 z pastem, pojechałem do Kornela, dzielnicy Boguszowice w Rybniku, no i on miał wtedy sprzęt nie z tej ziemi, kosmiczny NASA, to znaczy Apollo 40 ze slotami Zorro 2, obudową Tower, no i Amigą 1200 oczywiście oraz Cybervisionem 64 3D. Ach, mokry O, sen. ja później od niego odkupiłem sloty Zorro z kartą Apollo i Cybervisionem 64D. Strzel cenę. Mhm. Jesteś w stanie strzelić cenę? Ile za to zapłaciłem? A kiedy to Zgadnąć? było? W W którym roku? okolicach roku... Nie pamiętam. No 2001 myśmy się tak tej Amigi pozbyli. 2002, 2003, 2004. Coś takiego. No nie, 4 nie. Czyli 2002 Zorro z kartą graficzną odkupiłeś, tak? Zorro, Cybervision 64 3D i Apollo I Apollo, 4040. aha, czyli komplet, właściwie wszystko pod Amigą. Mhm. Eee, ja wiem, 700 zł? 60. 60? Tak.
O kurde, bo ja już wtedy jak składałem, to już te ceny we fanzinach kupowałem, to już było tanio, ale... Znaczy tanio na teraz, ale no aż takiej ceny to mi się nie spodziewało, no. Pierwszą kartę Blizzard Power PC z 40, 40 i tam była 175 MHz, lekko podkręcona po Powerka. Kupiłem od Solo Kazukiego, pozdrawiamy Sola, za 350 zł. No tak, no, Takie wtedy były ceny. były takie Kilka ceny, no lat tak. później ona mi siadła, tam coś z podstawką się stało i zepsutą sprzedają za 500. To i tak tanio. No teraz. Zarobię na to. Ona była w naprawie w firmie Anim Art i ten pan zdiagnozował, że podstawka jest do wymiany, ale on się tego nie podejmuje. Stacha wtedy jeszcze nie było. Też pozdrawiamy. No i tak się pomału wróciło do tego amigowania, nie? Kupiłem tam jakąś obudowę Tower. Do tej 1200 zacząłem się pomału bawić. Jakoś takoś wpadłem na PPA. Nie pamiętam już nawet jak. Tam No tak, to zameldowałem. wtedy prężny portal w sile wieku, że tak powiem. No wtedy tam się bardzo dużo działo. Tak, tak. Mówili ludzie, którzy pisali artykuły, to gdzieś było w okolicach roku 2005-2006. Znaczy to jest do odnalezienia, bo tam można pewnie jakoś wygooglować mój pierwszy post. No tak, no, nawet To mi pewnie bardzo przez samo zależało. PPA można znaleźć, jak się człowiek postara. No. No i przeglądałem te PPA i zauważyłem post jakiegoś człowieka w jakiejś takiej dziwnej ksywce MDW, czy jakoś tak to było. I on opisywał, że robił zabezpieczenia do save'a w grze Miasto Śmierci, żeby ludzie sobie tego nie mogli edytować tak prosto. No i znowu moje serduszko, wiesz, urosło, cieplutko się zrobiło. Mówię, ja pierdzielę, tam jest twórca gry komputerowej. Bóg zszedł z ziemi i na ziemię i przemówił do mnie. Mniej więcej takie miałem wtedy odczucia, wiesz? No i tak. wlazłem na jego profil, był no słuchaj, no w latach 90. nie szło tak po prostu sobie porozmawiać No nie, z człowiekiem. ja to wiem, no to wiesz, bo już była możliwość kontaktu, aż mi coś padło, teraz widać widać przestrzenie, ale zaraz to zamaskujemy. Dobrze, to nic strasznego nie ma. Ciekawe, czemu tak się wydarzyło. Mariusz. W każdym razie, tak, wiem o co... O, już naprawiłem. Tak, brawo ty. Wiem o co chodzi, że tylko teraz jakby tu zrobić, żebyśmy wrócili do tego, do czego, żeby to schować. O, to, dobrze, cudownie, teraz powinno być, sprawdzam. Generalnie tak, bo to ja też pamiętam, bo to ta i scena i tak dalej, to też związane z magazynem Amiga, jest, że tam była taka elita ludzi, no i my, czytelnicy, nie? To podejrzewam, że te odczucia mniej więcej miałeś, bo teraz już mogłeś no, dotknąć twórcę, no. Dokładnie, dotknąć twórcę. Dokładnie tak do tego podchodziłem. Teraz możesz siadać przy kompie, możesz sobie napisać maila do prezydenta, możesz sobie maila napisać do Cezarego Pazury, jak chcesz. Może nie bezpośrednio do niego, ale tam do agenta. Mail nawet jest publiczny do Billa Gatesa. Ponoć od czasu do czasu to przegląda. No w latach 90. nie było czegoś takiego, nie? Ci ludzie gdzieś tam byli tacy nienamacalni. Nie wiem, jak to inaczej określić. No nienamacalnie, tak? Nie dało się z nimi skontaktować. W pełni rozumiem, o co chodzi. Myślę, że chyba wszyscy z nas wiedzą, o co kaman było. No. Patrzę na ekran i twórca gry komputerowej przemawia, nie? No. Więc wlazłem na jego profil, znalazłem jego numer gadu-gadu, gdzieś tam się wyskoczył i wysłałem mu chyba z paręnaście wiadomości tak od razu, wiesz, normalnie w takim... w takiej ekstazie, o, to jest chyba właściwe słowo. No i go. Tak, sam Mariusz, wielki, wspaniały, odezwał się do mnie, napisał cześć. Też ja pełen anielskie chóry usłyszałem te sprawy, nie? No i potem jeszcze Mariusz napisał, że on też napisał Rycerzy Mroku. Ja tą grę miałem w oryginale, to już w ogóle, wiesz, no, szał.
że tak powiem. Byłem w niebo wzięty. I on ze mną rozmawia, nie? Ja nie godzien. Twórca gry komputerowej ze mną rozmawia. No teraz to jest takie idiotyczne, można powiedzieć, no ale wtedy, kurczę, to były przeżycia no, niesamowite. No i przegadałem z Mariuszem naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wycisnąłem z niego wszystko, co tylko się dało. Chyba nawet trochę więcej. Nie pamiętam skąd ani jak, ale wyskoczyła propozycja, żeby wywiad zrobić. Zanim do tego doszło, ja chyba napisałem jeszcze 2 artykuły, jakieś tam o kości zostały rzucone chyba. Napisałem na PPA taki artykuł, chyba coś tam jeszcze innego, nie pamiętam. W każdym bądź razie zrobiłem takie combo. Samo z siebie wyszło. Wywiad z Mariuszem, recenzję gry, jakiś tam taki dziwaczny opis przejścia tej gry, tych rycerzy mroku właśnie, nie? No i skontaktowałem się z LK Avalonem, żeby załatwić zgodę na publikację tej gry na PPA. No i oni się Czyli to te zgodzili. klimaty rodzynków, tak? Tak, dokładnie. Rodzynki, właśnie. Zapomniałem tego słowa. Rodzynki. Chyba nawet jeszcze mam tego maila. Sprawdzić? Mogę szybko to sprawdzić. Rycerze mroku. Rycerze mroku. Oj, szuka. Dobra, niech szuka. Oni się tam zgodzili. Kodów do Rycerzy Mroku. O, mam. Z Sebastianem Rosą wymieniłem 98 maili na ten temat. Mam to. No tak, 13 sierpnia 2006 rok. Mam te maile jeszcze. Dużo się kiedyś mailami załatwiało, nie? Teraz to więcej się chyba przez te różne komunikatory gada, no. No jeszcze po drodze była nasza klasa. Przez to bardzo dużo załatwiałem. Tak, też no. Napisałem, ja już nie pamiętam jak ten człowiek się nazywał z Avalonu, z głównym szefem w każdym razie mailowałem. On mi odpisał, że jeśli to jest przedsięwzięcie niekomercyjne, to on się zgadza, ale muszą być zgody samych autorów również, tak? To nie jest tak, że on mi daje wszystko i jest dobrze, tylko muszę się postarać o te zgody. No ja już tą zgodę Mariusza miałem, nie? Ale do takiego szefa Avalonu to nie wiem, w internecie, tam na stronie znalazłeś, czy jak to, bo to... Tak, na ich stronie internetowej maila znalazłem i to on mi odpisał. Bo Avalon to chyba nie jest jakaś taka duża firma, przynajmniej wtedy nie była. Paręnaście osób. Tak, ale w tej perspektywie, wiesz, jak spotkałeś twórcę gry i byłeś no to ten Avalon też się wydawał chyba duży, chociaż no nie miał może za dobrej opinii, bo te gry no to różne były, delikatnie rzecz ujmując. No właśnie spotkanie z Mariuszem, te wirtualne, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, ale rozmowa z samym Avalonem już nie. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego wyjaśnić, no tak było. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo jak rozmawiałem w trakcie tam kolejnych wywiadów z różnymi ludźmi, no to się okazuje, że w Avalonie oni te gry dosyć dokładnie testowali. A w innych firmach, na przykład Mirage, zdarzało się tak, że gry wychodziły z bugami, które uniemożliwiały ukończenie gry. Bo tam tego już tak dokładnie nie testowano. Tego się nie spodziewałem. Bardziej Avalon dla mnie nie był jakimś takim wyznacznikiem jakości, może dlatego, że dużo takich gniotów też wydawali, nie? Znaczy, może nie gniotów, ale no gier niegrywalne albo nie za ładnych, no tak to, nie? No choćby takie Rycerze Mroku, wiesz, no w tą grę za bardzo się nie da grać. Mariusz zresztą doskonale wie, jaki ona poziom prezentuje. No ale jest to jego dziecko, tak? Jakby nie patrzeć, ta gra. No tak, teraz sobie wpiszę, jak to wygląda, bo już nie pamiętam nawet. Zakończona, znaczy rozpoczęta produkcja, zakończona produkcja, gra wydana. Pamiętaj, że powstało kilka milionów innych gier, które były 100 000 razy lepsze, ale nie doczekały swojego końca, także tak, końca wydania, o może tak powiem. Nie zostały jakoś tam szerzej pokazane. Kojarzę, no jest na PPA, jest wywiad. Tak, jest dokładnie. No. Od razu wpisując w Google, od razu trafiam na to. No. Udało mi się też od Mariusza tam wyciągnąć trochę takich ciekawostek. Zdjęcia porobił, wiesz, gadżetów, które były wykorzystywane przy produkcji tej gry.
jak to wyglądało, jakieś tam maski były, chyba jakaś atrapa miecza. Dowiedziałem się też, jak pominąć zabezpieczenie kodowe. No i byłem tym tak strasznie podjarany. No No i nie dziwię się, nie dziwię się. No. potem załatwiliśmy od razu też zgodę na publikację Miasta Śmierci, bo to też jest gra Avalonu. Ten sam autor, ten sam wydawca. Nieco później udało mi się skontaktować z firmą IQ Publishing. To jest wtedy był, nie wiem jak teraz. Wtedy to była firma, która przejęła spuściznę po Mirażu. Miraż zniknął, został wykupiony przez IQ Publishing i oni byli właścicielami całego tego dobytku tej firmy. Chyba nawet właściciel był ten sam. Taki miły pan, pogadałem, zgodził się, jeśli to będzie nieodpłatnie, więc to załatwiłem i udało się wtedy opublikować pechowego prezenta na PPA. Czyli miałem już cały komplet gier Mariusza Włodarczyka opublikowany, że tak powiem. W międzyczasie pojawił się temat na PPA, co słychać u Marka Norrisa. I tam było chyba ze 100 czy 200 postów. To był taki ogromny, długi temat. Ludzie się zastanawiali. A że dla Benedykta wtedy nie było rzeczy niemożliwych, no to sobie najpierw musiałem wygooglować, jakie to jest województwo Kraków, bo nie wiedziałem. Wiedziałem, że pan Marek Pampuk pochodzi z Krakowa. Były wtedy internetowe książki telefoniczne, więc pisałem Marek Pampuk, pisałem Kraków. Były takie książki, no. Nazwę województwa, bo one tego wymagały i mi wyskoczyło. No. Wziąłem telefon, zadzwoniłem, zrobiłem wywiad. Najgorszy w mojej karierze. Przepraszam świat za to. A dlaczego? Czemuż najgorszy? Bo czemu tak uważasz? No, pan Marek udał dosyć takich zdawkowych, drętwych odpowiedzi udawał. Ja nie wiem, czy ja go zmusiłem do tego, czy jak. Bo on już był chyba wypalony amigowo, nie? W tym czasie. Znaczy, no, tak, był wymalony amigowo. Ten magazyn Amiga, z tego co... Nie wiem, czy no, wiem, że to mu dało w kość, nie? Bo on tam poległ sromotnie na tym, jakby nie patrzeć, nie? Tak, finansowo chyba był wypalony. Czy on mi tego wywiadu udzielił na odczep, tego ja nie wiem. Wywiad nie był autoryzowany. Z tego powodu, że nie wiedziałem, że coś takiego się robi, coś takiego istnieje. Ja nie miałem żadnego przygotowania, zero. Na moje teksty, które wysyłałem do redakcji PPA, Sebastian Rosa bardzo mocno narzekał, bo ja to byłem w stanie napisać, ale on już nie był w stanie przeczytać tych błędów, które robiłem. Dopiero jak on mnie nakierunkował, że istnieje coś takiego jak Open Office wtedy jeszcze, nie LibreOffice, Open był, no to zacząłem się komunikować ze światem w sposób zrozumiały. Ludzie byli w stanie przeczytać to, co ja napisałem. Nazwijmy to, może nie autokorekta, ale korekta ogólnie. No. Tak, tak. To, co napisałem, wszystko mi się podświetlało na czerwono. Dzięki właśnie temu programowi byłem w stanie zobaczyć, że tam jest błąd i byłem w stanie go poprawić. Dało się to czytać jakoś taką. Zresztą jakbyś pogrzebał na PPA, był taki człowiek, on już jest nieaktywny od wielu lat. On miał ksywę Spirit. No kurde, to nie. Na nazwisko miał duch. Nazwisko, prawdziwego nazwisko to było duch, ale bo takie sobie wpisywał, no ciężko wyczuć, dowodu jego nigdy nie widziałem. Ksywę na PPA miał Spirit, ten pan był wtedy grubo po 50. I tam mówimy w latach około tam 2005-2006, coś takiego. No i on się właśnie czepiał o to, że powinienem, słusznie się oczywiście czepiał, powinienem pracować nad ortografią, bo tego się nie da czytać. No tak, miał rację, tak? No. Nie każdy, jak ma dyslekcję, to tego nie przeskoczysz, nie? Znaczy, te narzędzia współczesne, czy nawet Open Office, też pomagają, nie? No ale tak. No. Pomagają, a ja w tej chwili do własnej korekty używam czata GBT. Jak ktoś pisze na internecie, to napisze to w czacie GBT, popraw błędy. Oczywiście trzeba to po nim przeczytać, bo tam mogą krzaczki wyjść. No ale dzięki temu jestem w stanie pisać tak, żeby mnie ludzie rozumieli. Tego tak nie używałem. Zawsze używałem jakichś stron też do robienia korekty, jak pisałem jakieś artykuły, czy te swoje książki.
To używałem Language Tool czy coś takiego, PL jest, no gdzieś tam mam w zakładkach. To było, ale no tak, ale to było jeszcze zanim był ChatGPT. Tak bym to ujął. Tak, Teraz się pozmieniało. bardzo się pozmieniało. Mamy taką niezłą rewolucję w świecie. Tak, no na Ale pewno to też do tego pewnie dojdziemy, coś tam będziemy o tym gadać. No później się to tam już jakoś kręciło. Był wywiad z księdzem Janem Pikulem. No rozmowa było, kilka rozmów telefonicznych. Ja później poznałem jego maila. On prócz Amig zajmował się krótkofalostwem oraz astronomią. No ciekawe hobby, szczególnie jak na księdza, nie? No bo czy on E, stworzył standard polskich znaków, to tak jakby ktoś nie wiedział. e, Nie wiem, czy jest ktoś, kto tego nie wie, ale to tak. Znaczy, współcześni ludzie nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak sterowniki, wiesz, do drukarek na przykład. No tak. No to na pewno. No teraz to właściwie wszystko Właśnie, jest out of box. tak. Nieważne, czy to Nawet jest Windows, czy Mac, czy. tak, czy Linux. No tak, no Linuxa nie używam, ale ale podejrzewam, że jest bardzo podobnie. No na Raspberry Pi używam. No tak, to właściwie jest wszystko plug and play i to jest tak jak nigdy. No. Ja szukałem tego księdza dosyć długo i znalazłem księdza Jana Pikula, który zmarł w 2004 roku. Mhm. No ale to nie był ten Jan Pikul, o którego mi chodziło. Się okazało, że on mieszkał w Rzeszowie. On nie chciał mi wywiadu udzielić, bo się zasłaniał tym, że jest osobą duchowną, że musi mieć zgodę arcybiskupa rzeszowskiego i tak dalej. No, że ja wtedy byłem benkiem, który tam nie było dla niego rzeczy niemożliwych, no to wygooglowałem namiary na archidiecezję rzeszowską i tam zadzwoniłem, prosząc o rozmowę z biskupem. To ja wtedy myślałem, że się tak na krzywy ryj bije, wiesz, zadzwonię i dajcie biskupa do telefonu, pogadamy. Mhm. No ale no, nie gadałem z biskupem, gadałem z jakimś młodym chłopakiem. Nie wiem, czy to był ksiądz, chyba ksiądz, bo ciężko wyczuć, mniejsza z tym, mało istotne. Ale on w ogóle tematu nie załapał, wiesz, że ksiądz, sterowniki, drukarki, assembler, Amiga, o co mi chodzi? No to jest taki dość kosmiczny temat, jak na, Te- na te- powiedzmy tą działalność tejże grupy. No. No i jakoś mi się tam z tym księdzem, znaczy tam w tej archidiecezji nie załatwiłem nic. Rozmawiając tam kilka razy z księdzem Pikulem, no udało mi się go pociągnąć za język. Ja sobie tą rozmowę wtedy nagrałem. Dzwoniłem do niego z jakiegoś programu z VoIP-a, wiesz? Mhm. Wiesz, co to jest VoIP? To ta Tak, wirtualna Voice telefonia. over IP to było, no. Tak, bardzo Wirtualne popularne telefony, kiedyś, tak. bo No, to było dużo tańsze niż dzwonienie z Tepsy. to jest Nie było taka czegoś... prehistoria, że to masakra, no. To ja mam dopiero 40 lat, wiesz? Nie, ale tak jak sobie popatrzysz, nie? Że to kiedyś to była nowość, ale teraz to sobie nawet nie wyobrażasz, że że to było wygodne rozwiązanie, bo to tak de facto no nie było złe Tanie rozwiązanie, było. tak, Tańsze, o to chodziło. ale wiesz, w dzisiejszych czasach bierzesz to i już tam dzwonisz, nie? No, To, no limit, tak? No, no, jak cię mają jakbyś komuś powiedział, że nie masz nielimitowanych minut, czy tam tego pakietu internetowego, to cię mają za jakiegoś idiotę, nie? tak to można powiedzieć. No. Wtedy ja tego VoIP-a używałem, bo trochę dzwoniłem, a to było dużo tańsze niż dzwonienie z telekomunikacji. Bo impuls telekomunikacji kosztował 33 grosze, to starczało na 3 minuty rozmowy, po godzinie 18 na 6 minut, a z VoIP-a szło zadzwonić za 9 groszy. No tak. No I nieraz było tak, że oni oferowali 8-sekundowe naliczanie, co już w ogóle było taką totalną nowością, wiesz. Dogoniliśmy Stany Zjednoczone z technologią, jak ja się dowiedziałem, że tam mają sekundowe naliczanie. tak, no było, no. Było, no więc ja zadzwoniłem do księdza Pikula z VoIP-a, ten program umożliwiał nagrywanie. Widzę przed oczami ten program, ale nie umiem sobie przypomnieć jego nazwy. Widzę ten interfejs. No w każdym bądź razie pogadałem, nagrałem, to był rok 2006, końcówka. Przepisałem tą rozmowę sobie. Nie było czegoś takiego jak teraz, że masz Whisper,
Nvidia karta dźwiękowa i ona ci zrobi transkrypcję z pliku MP3. Wszystko się na piechotę przypisywało. No tak. Przypisałem to sobie, no i to tam leżało jakiś czas, wiesz, i w końcu jakoś udało mi się tego księdza namówić, że mam to przypisane, wysłać mu to. Nie pamiętam, czy ja mu to wysłałem przed publikacją, czy po. No mniejsza z tym, no już też czasu nie cofnę. No W każdym razie oczywiście. ostatecznie on się na to zgodził, tak, że widział, że nie ma zastrzeżeń. Już wiem, przypomniało mi się to. Sebastian Rosa robił tak, że on to opublikował na PPA jako ukryty artykuł. Ja to podesłałem księdzu, on to widział i zgodził się na publikację tego. Bo już nie pamiętam, czy Sebastian to zrobił, czy ktoś inny, ale padło w pewnym momencie pytanie, czy ty autoryzujesz te wywiady? A moja odpowiedź była taka, a co to jest? Zero jakiegokolwiek warsztatu, wykształcenia i tak dalej. Podobno wiesz, autoryzacja tylko w Polsce jest niby praktykowana, bo na świecie się nie autoryzuje wywiadów, ale nie wiem ile w tym prawdy. Słuchaj, wiesz co, przepisy przepisami, ale coś takiego jak przyzwoitość, wiesz? No, jakaś taka, z mojej strony oczywiście, nie? No tak, no rozumiem. Szczególnie jak ktoś sobie tego życzy, nie? No to już w ogóle, no. To jest właśnie zarzut, który mam sam do siebie z powodu mojej działalności na PPA. Robiłem te wywiady trochę, ładnych parę lat. No trochę robiłeś, Jest no. tego, Nie da się jest tego ukryć. dużo. Jest tego dużo, ale ja nigdy nie zrobiłem nic, żeby poprawić swój warsztat, wiesz? Nigdy nie zrobiłem nic, żeby się doszkolić, żeby podnieść jakoś swoje kwalifikacje, żeby być lepszym w tym, co się robi. Powód jest prozaiczny. Nie przyszło mi to nawet do głowy, coś takiego, taka myśl. Teraz mi się to wydaje idiotyczne wręcz, że jak coś robisz, cokolwiek, chcesz to robić lepiej, tak? Filmy na YouTubie, powiem ci, że cokolwiek. to też przychodzi samo od siebie, że no z każdym tym to chcący nie chcący poprawiasz sobie trochę ten warsztat, myślę. A ja nie zrobiłem nic w tym kierunku, żeby sobie poprawić. Ale to samo się dzieje, tak mi się wydaje, wiesz? No, czytałem te moje wywiady jakiś czas temu, sobie to przyglądałem i raczej odnoszę wrażenie, że to taka trochę nędza była. Wiem, że ludziom się to podoba, no bo jest to tam jakiś kawał historii, No ale można dokładnie. to było robić lepiej, nie? Nie no, zawsze można lepiej robić, ale nie, można powiedzieć, że nikt też tego jakby nie robił na taką skalę No przynajmniej. właśnie, znaczy no na taką skalę, kurczę, wiesz co, no to były wtedy takie podłe czasy, że nie było pracy, nie? U nas w Rybniku na przykład, szpital główny, ogromny szpital w Orzepowicach, pielęgniarki pracowały wtedy za darmo, po to, żeby nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu. Wyobraź sobie teraz, że pielęgniarka gdzieś idzie pracować za darmo, nie? No dramat. No. Science fiction. Ale wtedy tak to wyglądało. No tak, no bo ciężkie czasy były. Ja nie miałem żadnego wykształcenia, do dzisiaj zresztą nie mam, ale też pewnie do tego dojdziemy. Nie było szans, żeby jakąkolwiek robotę znaleźć, cokolwiek, wiesz? Jakieś tam roboty dorywcze typu roznoszenie druków reklamowych, ulotek, ale żeby gdzieś wskoczyć na etat, no to wtedy było naprawdę bardzo ciężko, nie? I tak jak ci już mówiłem, no pielęgniarki pracowały za darmo. Takie czasy były. Ja miałem ten czas wolny, chciałem jakoś zagospodarować, no to pisałem na PPA te recenzje, pisałem jakieś tam opisy przyjścia gier. Miałem dużo czasu na szukanie ludzi, żeby porobić wywiady. Strasznie mnie to kręciło. Ale też takie moje problemy behawioralne, nie? To znaczy, wiesz, Benek robi to, co Benek robi, jest cool, jest super, jest wspaniałe. Zero krytyki, nie? Bo Benek będzie zły. Takim wtedy byłem człowiekiem. No rozumiem. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Nie rozumiałem swoich błędów. No, grunt, żeby wiesz, w pewnym prędzej czy później zrozumieć. O, tak z tego można ładnie wyjść. W pewnym momencie dostałem propozycję z redakcji, żeby do nich dołączyć. Do redakcji PPA. Powód był, myślę, taki, żeby ułatwić mi moją robotę. To znaczy, wiesz, dzwonię tam do kogoś, jakiejś firmy wydawniczej, Miraża czy kogokolwiek innego. Dzień dobry, Benedek Dziubałtowski, redaktor polskiego portalu amigowego, nie? Tak brzmi profesjonalnie. Lepiej brzmi. Tak. No, faktycznie brzmi lepiej.
Wydarzyła się niesłychana tragedia, bo otrzymałem również uprawnienia administratora. Wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. Przepraszam za moje błędy, przepraszam, że byłem redaktorem polskiego portalu amigowego. To się więcej nie powtórzy. Nie nadawałem się do tej roboty kompletnie. Nie wiedziałem, z czym to się wiąże, wiesz, no, Sebastian Rasa mi pisał o tym, że jest wielka odpowiedzialność, że trzeba uważać i tak dalej. Mi to lewym uchem wpadło, prawym wypadło, albo zawróciło gdzieś tam koło i też lewym wypadło, nie pamiętam. Zupełnie nie wiedziałem, z czym to się wiąże, jaka jest odpowiedzialność, jak to wygląda. Jedyny plus jest tego taki, że zobaczyłem sobie do środka, tak, zdobyłem jakieś tam doświadczenie. Kosztem użytkowników polskiego portalu amigowego, przepraszam po raz kolejny. No i jakoś się to tam kręciło, tak? No te wywiady taśmowo w pewnym momencie. Powstało polskie pismo amigowe. Tak było. Był któryś numer, że tam chyba napisałem 3/4 artykułów, to było spod mojej klawiatury. To się tak trochę pochwalę. Czyli miałeś No, mimo wszystko płodny okres, można powiedzieć. no bardzo płodny. Przewijały się tam jakieś tam prace, że tam miałem tam jakąś robotę, bo swego czasu pracowałem i na stacji benzynowej i tam w Tesco jako operator wózka podnośnikowego, bo nie ma czegoś takiego jak wózek widłowy, to jest slogan. Fachowo to jest wózek podnośnikowy. Zrobiłem uprawnienie na to, popracowałem tam parę miesięcy. Stacja benzynowa się jakaś przewinęła, no było tych robót trochę. W Inpoście nawet jako listonosz pracowałem, piekarzem byłem przez 2 dni. Potem bogata historia. Wróć, przepraszam najmocniej, bo w tym momencie robię krzywdę piekarzom. Pracowałem przez 2 dni jako pomocnik piekarza. Mnie tam temperatura zabiła. Tak, mnie tam temperatura zabiła, wiesz, nie byłem w stanie temperatury wytrzymać. No i się to kręciło. Chyba wstawanie też tam jakieś ordynarne jest, nie? Bo to tam... Nie no, praca była, jako piekarz pracujesz no, od wieczora do rana. Od 8 do 8, tak. Tam 6 rano ludzie przychodzą po bułeczki, chlebiki. No też to było dosyć ciekawe, bo sobie zobaczyłem, jak wygląda produkcja tego chleba, jak to się wszystko odbywa. Ten piekarz, który tam był bez palca. Maszyna do mieszania ciasta mu go zmiażdżyła, wiesz? Niefajna sprawa, no. No. Więc jedyną osobą, która mogła operować tą maszyną, to był on. Nikogo tam nie pozwalał włączać, wyłączać, no i nie wolno się było do niej zbliżać, nie? No nie no, wiesz, wypadek w pracy to jest poważna sprawa, nie? No tak, inspekcja pracy. No to nieprzyjemne jest, no jakby nie patrzeć, no nawet z tego powodu. No ja tam sobie amigowałem w tym czasie cały czas. Miałem tam tą 40 Apollo 40 MHz, Blizzard PowerPC się przewinął, jakaś tam CD32 się pojawiła. No było tego sporo. W międzyczasie wyszedł chyba Amiga OS 4.0. Nie pamiętam, który to był rok. W każdym razie tego Amiga OS 4 miał Andrzej Drozd. Też z Rybnika, z mojej miejscowości. Też już nieaktywny człowiek na PPA. Pisałem do niego tam chyba rok czy 1,5 roku temu, czy się będzie jeszcze udzielał. Powiedział, że nie. To też jest ciekawym tematem do obgadania. No i pojechałem do niego pobawić się tą 4.0 wtedy jeszcze. On był totalnie poza moim zasięgiem, bo on kosztował jakoś 540 zł wtedy chyba na klasyka, a ja zarabiałem 800 za cały miesiąc. Więc to było już nierealne, żeby to kupić, nie? A chyba, ja już nie pamiętam, chyba nawet wtedy powerki nie miałem, no nie pamiętam, nie z tym. No i byłem u niego pobawić się tą 4.0 i napisać jakiś tam artykuł, z tym, że ja już kurczę nie pamiętam, czy ten artykuł gdziekolwiek jest. Nie umiem sobie przypomnieć. No mniejsza z tym, też jedziemy dalej. No pojawił się jeszcze Voyager, wywiad z Voyagerem. Dzięki niemu udało mi się na chwilę wkręcić tam do chipa. Popisać tam jakiś zestaw małych artykułów. Nawet mam ten numer, to był 2006 rok. A później napisać artykuł taki dosyć duży na 25-lecie Amigi. No to... I to wtedy artykuł pisałem o mojej ówczesnej dziewczynie z Wrocławia. Na krzykach na jej komputerze.
W międzyczasie u mnie. Jeździłem z dyskietką. Pendrive'ów nie było. Znaczy być może było, ale to było Były, za ale no jakimkolwiek jeszcze, zasięgiem finansowym. tak, jeszcze to nie było takie popularne. Dopiero wchodziły, Tak. tak mi się wydaje. No. O Commodorku też tam chyba w chipie napisałem jakiś artykuł, który mi się tak wydaje. No i się to tak potem toczyło. A ja tak Oddaję właśnie, go sobie. tak, bo ja się nie dopytałem, bo tak sobie słucham. Dopytaj. E, Dlaczego jakby tak wróciłeś do tej Amigi? No bo był ten PC, to tamto i zacząłeś tam Aha. skupować, ale jak ja wracałem, to też no, w tych latach i to ja już nie pamiętam, bo kumpla poznałem i dlatego to się zaczęliśmy wkręcać sami nawzajem, ale nie wiem, czy z sentymentu, właśnie nie pamiętam dlaczego, czy był jakiś powód, bo to no wtedy, no tak, no bo to ciekawe jest, no. Why? No, udzieliłem ci odpowiedzi na twoje pytanie. Kopiuj, wklej, podpisz Benedykt. Dokładnie tak samo. Czyli Nie taki umiem powiedzieć. trochę sentyment to Impuls. przypadek, no, impuls taki, no. Impuls, coś tam może tej propagandy się działo i tak dalej, jaki to jest fajny komputer, to Znaczy tamto. później wiesz, później mnie to dużo jednak mi dało tego wiatru w żagle, jednak ten 4.0, 4.1, bo to też zacząłem próbować, to wtedy widziałem jednak szansę, że to się wróci do mainstreamu, czy miałem taką, nie wiem, głupią Mm, nadzieję, bo to tak, znaczy no, było to coś starego, a nowego jednocześnie dla mnie, o. y, no tak, zgadza się. Ja miałem dużo takich rozczarowań, wiesz, na przykład z artykułu magazynu Amiga wychodziło, że procesor 0,40-40 MHz to jest wszechpotężny procesor, który, no nie było tego napisane, ale no człowiek to tak odbierał, że to jest procesor, który będzie albo ma być montowany w superkomputerach, nie? I Mhm. jak uruchomiłem to Apollo 40-40 MHz i odpaliłem Quake'a, no to było takie mikroszczarowanie. Ja miałem w planach wtedy w ogóle sprzedać PC-ta, bo stwierdziłem, że skoro mam tak niesamowicie potężny procesor teraz, w tak niesamowicie potężnej Amidze, no to ja sobie na PC-tasku będę emulował wszystko, co chcę, No, nie? no, 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 no. Znaczy tam Tak? w magazynie Amiga, bo tam były takie hasła, tam pamiętam, że też, że jak chyba procesor 60 testowali w Blizzardzie 2060, to tam też porównywali to do, nie pamiętam, jakiegoś Pentium 90 czy 166, że dopiero, 120. że dopiero 120 się chyba było. rozpędza i Jeszcze później, wtedy, a jak już wyjdzie Lightwave 6 na Amigę, to w ogóle zmiażdży wszystko, nie? No co? to tak, to ciekawe ile oni sami w to wierzyli, się trochę nabierali, no bo to też no nie było na pewno takich kontaktów ze światem, a ile to była ich propaganda, taka już chamska Nie bym mam powiedział. pojęcia. No No, tego to się tak, chyba no. nie dowiemy, ale podejrzewam, że to był trochę miks wszystkiego. No, jestem skłonny w to uwierzyć, że tam nie było jednej przyczyny, dlaczego się to tak działo, tylko no, na pewno chęć, żeby to ciągnąć, tak, żeby pismo nie upadło. To też, no i chęć Tylko, jednak wyższa, no to no nawet popatrz po nas, my też jednak, ja w tej Amidze też, no Ami Wigilia już nie jest tą Wigilią, co była, ale jednak coś tam robię, no jednak jakoś człowiek to ciągnie, bo to jest kupa lat, nie? I to jakoś tak nie idzie tego się łatwo pozbyć. Chociaż pewnie no, jakby się człowiek chciał, no to mógłby to rzucić w kąt kompletnie i tyle, nie? ja już tak parę razy robiłem, znaczy przynajmniej raz tak zrobiłem po swoim powrocie, że się wkurzyłem na Amigi, wyprzedałem wszystko do zera i kilka dni później znowu na nowo, tak? Się No przeliczyło właśnie. gdzieś tam ze śmietnika 1200, bo to były jeszcze czasy, kiedy coś takiego szło zrobić, że tam znalazłeś gdzieś w koszu albo na jakimś złomowisku komputerowym Amigę całą. I no teraz się już tak nie bardzo da. No teraz, To jest, teraz byś nawet chyba nie wyrzucił, nawet jakbyś się bardzo mocno wkurzył. ta, no nie, no to jest jakiś tam konkretny kapitał, więc szkoda by było, nie? No dobra, Na no czym? ale rozumiem, bo był wątek, czemu wróciłeś i w sumie, no jakiś tam, a później podejrzewam, że tam jednak no te tworzenie tych artykułów, szukanie ludzi i tak dalej, no powiedzmy to redakorstwo to jednak też wciąga, no bo to jednak, no No, jest to ciekawe, nie? wciągało to, wiesz co? Ja dzięki temu miałem takie dowartościowanie samego siebie, wiesz? To jest coś, czego ja nie miałem
prawdziwym życiu, w rodzinnym domu, wśród przyjaciół. W tym środowisku ja się czułem dowartościowany. Wspominałem Ci o tych moich problemach behawioralnych i to było chyba coś, czego mi bardzo w życiu brakowało, a ja w społeczności amigowej to miałem. Czego wiesz, coś, co Ci powinni dawać rodzice, rodzeństwo, rodzina i tak dalej, a tutaj wychodzi coś takiego, że Ci środowisko amigowe to daje, nie? No, Tak, no, myślę, że nawet dość często tak bywa, niestety. no, No, ludzie też, rodzice, no, upraszczając do rodziców, ale też do nawet nie wiedzą, że mogą tego nie dawać. No. To mhm. nie zawsze się dzieje specjalnie nawet. Tak, ja tam rodziców nie obwiniam, czy tam jakoś nie Nie, to uczelniam, no, a ale już tak tak to wyglądało, abstrahując, no no. bo to tak Tak to tam wygląda. wyglądało. Więc jednak E, no ty dałeś dużo społeczności, jakby nie patrzeć, mimo tam e, błędów, jakby każdy popełnia, ale jednak no ja pamiętam, Nie, dla mnie jesteś zawsze jedną z tych takich no ikon tej subkultury, nazwijmy to, tej amigowej tutaj u nas. no, tych błędów było bardzo dużo z mojej strony, nie? Wiesz, ja nie umiałem się pogodzić z jakąkolwiek krytyką, chociaż czasami ta krytyka była taka dosyć bardzo dziwna. Pamiętam, że napisałem tam jakiś artykuł, coś tam o Adze, no coś tam napisałem i w komentarzach mnie ktoś pojechał, że powinienem napisać o tym, że Amiga ma overscan, że podać rozdzielczości z overscanem. Więc nauczony tym doświadczeniem, jak pisałem artykuł do chipa na 25-lecie Amigi, podałem rozdzielczości 1200 z overscanem. I w komentarzach ktoś mi napisał, że jaki bezsens to jest podawać overscan, przecież tego nikt nie używa, normalne rozdzielczości powinny być podane. No tak, no bo to jest... Nie dogodzisz. Znaczy to, bo my też offline gadaliśmy, ale generalnie myślę, że to można odnieść do tej sytuacji. Nie wiem, czy to przypadłość naszej społeczności jest, czy nie, ale też z kilkoma osobami też gadałem, że no u nas to wygląda tak, że jak coś robisz, to źle, czasami, nie zawsze tak jest, albo jak coś nie robisz, to też źle, że nie dogodzisz, albo nie ma sensu robić tego, na przykład wywiadu, wpisać artykułu, bo i tak to wszyscy wiedzą, a z drugiej strony, tak jak no, powiedzmy legendarny Zalepa zniknął z tymi książkami, to teraz mimo wszystko nikt nie potrafi jego zastąpić, jakby nie patrzeć, nie? I czy tymi gazetami, no to tak, więc to ta krytyka jest nie zawsze pozytywna mimo wszystko, mimo że jest Tak. przydatna. Nie no, twórcza krytyka jest bardzo przydatna, naprawdę bardzo. Tylko, że nie, często bywa nietwórcza, tak bym powiedział. No, jest, żeby Zgadza była, się. no. A ja sobie z tym w tamtych czasach, będąc tamtym Benedyktem, kompletnie nie miałem, wiesz, poradzić emocjonalnie z tym. Jak ktoś mnie tam podpuścił z jakimś tekstem, to ja musiałem się odgryźć, bo inaczej by mnie brzuszek bolał. No przepraszam już chyba z 2 razy za to, więc tylko Tak, ale to nie wspomnę. byłeś, powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach PPA to nie byłeś jedyną osobą, bo tak jak właśnie chyba owego czasu z Zalepą jeszcze jak robiliśmy te swoje pogaduchy, no to się śmieje, że tam krew czerwona i niebieska to lała się Tak, hektolitrami. było. To teraz już jest spokojnie, dużo osób chyba odeszło, dużo też pewnie się zestarzało i zmądrzało, nazwijmy to tak. Ale no przecież ja pamiętam, że tam tak się obrzucali błotem wszyscy, Było, tak. że no nie byłeś, szczerze powiedziawszy, ciężko było się też powstrzymać, żeby w tym nie wziąć udziału, no bo to się tak samo napędzało, nie? Jeden z redaktorów Exeka, nieaktywny już człowiek, Sir Lea kiedyś tam od inwalidów wyzywał. Też tam się rozpętała taka międzyportalowa gównoburza z tego powodu. Więc pamiętam właśnie te wojenki niebieskich, czerwonych, bo ktoś tam coś na Wikipedii napisał. Pamiętam jak Mariusz Wodarczyk właśnie już wspominany dzisiaj, on ma chyba czkawkę teraz. No on Wiem, ma odcinek swój, teraz będzie nam ten. tak, wiem, że nie ma samochodu, podróżuje tramwajem. Dzięki Bogu nie będzie wypadku, bo jak się przewróci z atakiem czkawki w tramwaju, to mu się tam nic nie stanie złego. Pozdro Mariusz. Ale Mariusz Wodarczyk kiedyś napisał, że najlepszą moją Amigą jest Pegasus 2. Pamiętam jak Mufa się na niego wtedy odpalił tak
bardzo mocno. No tak, tak, bo to były jeszcze te Było. czasy, kiedy ten Amiga OS 4 no, był bardziej w odwrocie. Teraz to już pominimy te czasy, bo teraz to chyba nie ma takiego No, znaczenia, ale no wtedy były tak. było. Ja pamiętam, bo ja wlazłem w to środowisko po tej przerwie mojej takiej długiej i Solo Kazuki uczył mnie kilkunastokrotnie, bo ja nie umiałem tego rozróżnić, czym się różni MOS od WOS-a i AOS-a. Mhm. Mi to tam na gadu-gadu wypisywał, bo O te mój Boże. skróty były dla mnie takie, wiesz, tajemnicze, nie? Teraz wiesz, no, czym się różni WOS od MOS-a? No proste, nie? No, wtedy nie było. Wtedy tak, no szczególnie no podejrzewam, że jakby tak osoba z zewnątrz przyszła, szczególnie wtedy, no teraz to trochę Tak. teraz jest może trochę łatwiej, bo to bardziej jednak ustabilizowało się na tym 6.8K klasyku, ale wtedy to było Mhm. tych, nazwijmy to derywatów, nieskończona ilość, No, no. no. Właśnie też zrobiłem wywiad ze Stanisławem Węsławskim, Mhm. pan od Deluxe Painta, Personal Painta i tak dalej. Fajna rozmowa, ciekawa, z tym panem się pogadało i po jakimś czasie właśnie odezwał się do mnie Mufa. Na mailem wysłał pytanie, czy mógłbym mu udostępnić namiary na tego pana, bo Mhm. też tam jakieś sprawy do niego do załatwienia. On był wtedy jeszcze w redakcji Exeka. No ja mu wysłałem link do strony z Exeka, bo namiary na niego znalazłem właśnie na Exeku. Aha, On tam miał kiedyś konto. Więc oczywiście tam nie mówię, żeby komuś dopiec nic, taka no taka, anegdotka, no, że podaczaniu najciemniej czasami, nie? tak, 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 no to się niekiedy zdarza, że no, masz okulary na nosie, a nie wiesz, ale właśnie tak, powiedz mi Tylko o tym, dokończę. aha, no Zanim właśnie. przejdziemy do następnego wątku, też dodam, że kiedyś szukając swojego telefonu, nie miałem go znaleźć, miałem go w lewej ręce. Poczekaj chwilę, Mondziot. Iboink. Ciastok. Bison latacz, żona. Jedzie. Mhm. E, To na w jakimś dziwnym języku to chyba jest, ale. Węgierski. A, Też do tego węgierski. pewnie dojdziemy. A, to ciekawe, no, węgierski. Ale to zanim, bo zanim mi teraz wyleci, Dobra. powiedz mi o tym warsztacie wywiadów, jaki ty uskuteczniałeś, czyli to było ta rozmowa głosowa i transkrypcja, czy też jakieś tam. No właśnie, jak ten warsztat twój wyglądał? No bo to były Aha. inne czasy niż mamy teraz, że siedzimy sobie przed kompem i sobie gadamy. Mogliśmy to pewnie i na telefonie nawet robić. Win Gadu Gadu. Pierwszy wywiad z Mariuszem Włodarczykiem. I pamiętam, jak ja to wrzuciłem do Open Office'a, pod jakim ja byłem ogromnym wrażeniem. On nie zrobił w całym wywiadzie ani jednej literówki, ani jednego błędu. Ja poprawiałem tylko swoje. O, dobre, no. Do dzisiaj pamiętam, tak ja to wrzuciłem i wypowiedzi Mariusza były na biało, moje na czerwono podkreślone, nie? No proszę, nie, wychwalony dzisiaj jest to, oj, będzie musiał nam się jakoś odwdzięczyć, no. Tak ciekawości sprawdzę, czy mam Mariusz. To się przytnie. Mariusz, nie ma Mariusza. Ale czekaj, telewizor mi się chce wyłączyć, muszę kliknąć. Gadu gadu. Z czasem przeszedłem na maile, żeby Mhm. wysyłać pytania seriami pytań. Tak właśnie mi nie wyszedł wywiad z autorem od Scouta Quartermastera. Znowu się synchronizujemy, widzisz? Tak, no już. A to niekiedy tą rękę nie ma gdzie wsadzić, no. Ruchy mimowolne to są, wiesz, to znaczy, że się nam rozmowa klei. Nawiązałem kontakt z autorem od Scouta Quartermastera Mhm. i nie zrobiłem z nim wywiadu, bo ja się upierałem, żeby rozmawiać na gadu-gadu, on chciał mailami. I nigdy tego wywiadu nie zrobiłem. Błąd. Czasu nie cofnę. Z czasem tak mimowolnie przeszedłem na te maile, bo zauważyłem, że fajnie się to klei, wiesz, że wyślesz tam 5-6 pytań, ktoś się napisze 5-6 odpowiedzi, no i potem możesz tam ciekawe wątki pociągnąć dalej. No tak, tak, Więc bo to mailowo. też mailowo jest o tyle fajne, bo ja też jak tekstowe wersje wywiadów robiłem, to jest tak fajne, bo dajesz komuś czas na zastanowienie się, nie? Tak. Bo tak Znaczy, ad ale nie hoc to szło, nie.
głosowo robić wywiadów wtedy za bardzo. No tylko dzwonić do kogoś na stacjonarny. No tak, no nie, no właśnie dlatego się pytam o ten warsztat, no bo teraz, tak jak ja zacząłem tą mam Wigilię chyba w 17 roku te podcasty, no to już były inne czasy. No to dlatego Widzisz? mogłem to robić, bo wystarczył do tego komputer, no, jakiś tam mikrofon i do przodu, ale i Tam, no i ten wywiad taki, tak jak my sobie gadamy, jest no na pewno, może nie wiem, czy ciekawszy, jest na pewno tą inną formą, że jest ta interakcja, nie? tam, Nawet pewnie w wideo też jest interakcja, że tu ręką macham. No. tam machamy, no. Tak. Nie chcemy. Ale to jest tak, to jest no, taka śpiew Pam, przyszłości. pamiętam, jak robiłem wywiad z panami od e, R6, ci, co zrobili między innymi Metal Combat. Mhm. Robiłem go na gadu-gadu i prosiłem ich tak, żeby na końcu wypowiedzi robili kropkę, Enter i 666. To ja wtedy wiem, że skończyli wypowiedź. No, Taka rzecz oderwana teraz, tak? No, w science fiction jakimś gadamy dziwacznym. no Ale tak. tak to wtedy wyglądało, bo zrobiłem wywiad, już nie pamiętam z kim, na gadu-gadu i ta osoba nie robiła kropek na końcu wypowiedzi i mi to mnóstwo czasu zajęło, żeby te kropki pododawać. Mhm. Więc jak robiłem z kimś wywiad na gadu-gadu, to prosiłem tą osobę, żeby robiła kropkę na końcu i po tej kropce, żeby mi napisała 666 Enter, to ja wiem, że mogę zadawać kolejne pytanie. Bo ludzie w różnym tempie pisali na klawiaturze, więc ja już zadałem 2 kolejne pytania, a tam biedak jeszcze odpowiadał na poprzednią wypowiedź, ja nie No skończył. tak, 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 tak. No to są Więc, takie niuanse, o których jak ktoś tego nie robił, no to nie wie, no bo no skąd ma wiedzieć, nie? no jak się o tym nie Czyli opowie, no to no, zaginęło, nie? no, czyli jednak jakoś ten warsztat się samo udoskonalał. No, doświadczenie po prostu jakieś tam następuje i No był tam jakiś tam skill lekko poprawiony, ale uważam, że mogłem zrobić dużo więcej, żeby swój warsztat poprawić, tak? no tak, Można no było. zawsze Nie można więcej, zrobiłem. zawsze można więcej zrobić. Nie Em, zrobiłem. Masz pytanie, czy mogę? nie, teraz właśnie chciałem, myślę, że chyba lećmy dalej, bo A ja mam jeszcze tutaj. Ja tam mam jeszcze tutaj do powiedzenia dużo. dobra. No, o tej administracji mojej chciałem trochę powiedzieć na PPA. Mhm. To było wtedy dosyć specyficzne, wiesz, bo był regulamin i było życie, tak? I życie nie bardzo się kleiło z regulaminem. Na przykład był ten dział giełda. Bardzo dużo ludzi mi zarzucało, że ja tam kasuję ogłoszenia, bo kasowałem, bo nijak to się nie miało do regulaminu. Mhm. Na przykład pisało tam wyraźnie, że ogłoszenie musi zawierać cenę, ale mało kto to przestrzegał. I ludziom się nie podobało to, że się to egzekwuje. Była przeze mnie poruszana na tym wewnętrznym czacie administracyjnym na PPA, była przeze mnie poruszana kwestia zapisu w regulaminie, że firmy, które się ogłaszają na PPA, muszą to robić odpłatnie. Mhm. Wtedy działało eFunzin, wtedy działało RetroAmi, początki RetroAmi były. Ja tam nie chciałem występować przeciwko ani jednemu, ani drugiemu, no ale wiesz, w regulaminie pisze tak, a w życiu tak, nie? No to No albo tak. zmienimy regulamin, wykreślimy ten zapis, albo zróbmy coś innego, tak, żeby to jakoś się No, trzymało. rozumiem, żeby to miało ręce i nogi, żeby był punkt No, odniesienia, no. tak. No i tak to taka dosyć spora samowolka była na PPA. Zresztą jak ja dołączyłem do PPA, to tam chyba nawet banów nie było. Grzesiek Ja, wprowadził tą funkcję później. No, ja już tego nie pamiętam. no, nie było banów. Wtedy sprawy moderacja załatwiała, znaczy moderacja, to nie była moderacja, no. Załatwiało się, rozmawiałem z tymi ludźmi. Dopiero bany się pojawiły później, że tam ktoś mógł bana wystawić, nie? Z administracji. Mhm. No bo PPA to jest chyba, znaczy tak mi się wydaje, kod autorski Grzegorza, nie? Grześka, No tak, GRX-a. tak, jak dobrze, ja pamiętam, z nim też był wywiad, ale to już też już tyle, tak, ale on nad tym, on mówi, że to jest taki, no, custom made, no, delikatnie rzecz ujmując, no, i Tak, to
jakby nie patrzeć, to przecież cały czas na Amidze działa, znaczy na Amidze, na iBrowsie powiedzmy, czy coś, nie? Tak, działa ta stara wersja z tą skodowaniem SSH. No niestety bardzo to zamula 60 100 MHz. Tak bardzo, bardzo. Ale działa. To jednak Działa, wiesz, działa, bo działa, w działa. pierwszych czasach to już taki stan, znaczy jest, Amiga.org też tak działa, też na tych klasycznych amigowych browserach działa, więc to fajnie, że mamy z poziomu Amigi dostęp do takich powiedzmy podstawowych stron. No, nie wiem, czy Aminet. PPA Tak. jeszcze, tak, Aminet, czy PPA Tak, jest już taką podstawową stroną, czy to się już trochę zaktualizowało? No. jest co 99% czasu na Amidze, jak przeglądam internet, no to jest Aminet. Mhm. Tam Czyli najwięcej czasu na spędzam. Eminecie teraz rozumiem, że szukasz perełek. Na Aminecie robię te moje odcinki przeglądowe, No tak, dokładnie, ale ale to może do tego dojdziemy chronologicznie, bo byśmy no zaczęli dobra, no chronologicznie, to no jak to, już zaczęliśmy chronologicznie, dokładnie, to lećmy no to chronologicznie. lećmy chronologicznie. No co było dalej? No jakoś tam sobie kwitłem na tym PPA, działając. Stan, w jakim byłem, można zobaczyć na YouTubie, bo jest amiwawe nagranie, jak ja opowiadam kawał, jak reaguję na oklaski. Mhm. Widać, jak bardzo miałem postrzelony umysł wtedy. Więc kto chce, Może to sobie znajdziemy, znajdzie. albo znajdziemy, zobaczymy i Nie no, podlinku. kto sobie chce, to wpisze. A, to Nie linkujmy. Nie dobrze. linkujmy tego. Kto będzie chciał, to sobie Ale wpisze. to sprawdźmy, czy to jest Benedykt. Opowiada kawał. Tylko nie napisałem numerka, który Benedykt. No właśnie, bo żeby było nie 16, tak? No i jest Benedykt XVI opowiada kawał. Polskie napisy. No widzisz, no. Ale nie ma tego filmu. Może zniknął. Nie będzie mi go jakoś żal, jeśli zniknął. W każdym razie naprawdę wtedy moja psychika była w bardzo dziwnym momencie rozwoju, w bardzo dziwnym stanie. Wiele lat później udało mi się wiele moich problemów rozwiązać. A wracając do głównego tematu rozmowy, no to się chyba potem ten szalter mój pojawił, tak? Mhm. Było polskie pismo amigowe. Tam No też właśnie, były bo problemy. zatrzymaliśmy się na polskim piśmie amigowym. No, Dobrze. dokładnie. Też tam były problemy, bo redakcja egzeka nie chce kłamać, a nie chce zmyślać, ale były teksty takie, że egzek był zarejestrowany jako czasopismo, a PPA nie. Było coś takiego, pamiętam. Pamiętam, że tam w tych tam licznych wojnach czy potyczkach tak było. Było Tam już. Też nie pamiętam wątku, nie umiejscowię tego, ale kojarzę temat coś jakoś. było. Widzisz, jaką ja mam czerwoną twarz? Jak mi cukier szaleje? No, nie Wziąłem jest tak leki. źle. Nic z tym nie Aha. zrobię. Nic z tym nie zrobię. Wziąłem tabletki przed wywiadem, ale nie chcę zejść, bo się nie ruszam, nie? Dobra, do tego też dojdziemy. Ale mówię, bo jak ktoś to będzie oglądał, no to widzi tam purpurowego Benka, tak, w czarnej No, koszulce. nie jest taki aż strasznie purpurowy. Ja też jestem czerwony, mam takie chyba światło, więc No. no cóż, tacy jesteśmy. Było tam. Słucham? Mówię, że tacy jesteśmy. Muszą nas Tak. lubić i tyle. Tam się w ogóle dużo dziwnych rzeczy wtedy działo, takich. Ja wtedy chyba nie do końca to ogarniałem. Aha. Pamiętam, jak PPA się bardzo broniło przed jakimkolwiek pirackim linkiem, nie? Z grą na Amigę. Ale myśmy się autentycznie wtedy bali, że egzek to zgłosi, wiesz? Aha, okej. Teraz już jest takie rozluźnienie, tam ludzie podają tam jakieś linki, się wymieniają jakimiś tosekami. TOSES to się chyba teraz nazywa, tak? Tak. Te Ale zbiory. wtedy wtedy coś takiego na PPA nie mogło się pojawić, nie? Co się tam pokazywało, to zaraz było obcinane. No było te polskie pismo amigowe. Napisałem tam trochę artykułów. Próbowałem też załatwić, no bo to są takie rzeczy, które nigdy nie wypłynęły poza redakcję. Próbowałem zrobić numer specjalny poświęcony emulacji Macintosha. I w tym celu kontaktowałem się z Apple Germany, żeby załatwić zgodę na ROM 7.5 do Quadry. Czy do Quadry, czy do innego, sorry, nie chcę przekręcać. Ale do tej kojarzę, to klasycznej Maci. ten klasyczny ROM, który każdy Tak, używał mniej więcej. I tak. z tym systemem 7.55 chyba, coś takiego Tak, to którego było. nikt nie miał oczywiście legalnego. No No oczywiście. bo nie bardzo było jak go mieć legalnie, tak faktycznie.
Bo teraz na przykład chcesz sobie kupić Kickstarter do Amigi, no to sobie kupujesz albo w Kleanto, albo w Hyperionie i masz, nie? No tak. A wtedy tak się nie dało. Nie było czegoś takiego. No zresztą 1 megabajt danych wtedy ściągnąć z neta, no to też było wyzwanie. Tak. Nie były takie proste sprawy. Znalazłem jakiś czas temu, dogrzebałem się do jakichś plików z PPA, jeszcze w HTML-u, był NEF Sebastiana Rosy, coś tam opublikowali, nie pamiętam co, ale pisało, uwaga, plik zajmuje 40 megabajtów. No ale wracając Teraz też, tak, sorry, do tego ROMu, zjechałem. nie? Bo zaskoczyłeś mnie tutaj z kontaktem z Apple w Niemczech. Ale wtedy z Benedykt nie miał rzeczy niemożliwych do załatwienia. Mhm. Po raz kolejny powtarzam, jak trzeba było coś załatwić, no to Benek przychodził i załatwiał albo nie załatwiał, ale próbował. Mhm. Ja się skontaktowałem z Apple Polska i oni mnie przekierowali na infolinię do Niemiec. Mhm. I tam na tej infolinii numer był taki, wiesz, ogromny. Powiedziano mi, że jest darmowy. No więc tam zadzwoniłem, pogadałem z babką, kobieta odebrała. Co ciekawe, kobieta była kumata, bo wiedziała, o co mi chodzi, co ja chcę zrobić. Aha. Więc byłem tak zaskoczony tym wszystkim, wiesz. No i ona mi powiedziała, że ona rozumie, o co chodzi, ona wie, co to jest Amiga, ona wie, co to jest Mac, co to są kwadry i tak dalej, że jakie jest ROM, chodzi o emulację, numer specjalny i tak dalej. I podała mi maila, gdzie ja się mam skontaktować z ludźmi, którzy tej licencji ewentualnie mogą mi udzielić. Mhm. Ale trzeba było pisać po niemiecku. No więc Google Translator. Napisałem na początku informację, że nie mówię w języku niemieckim. Bardzo przepraszam, używam Google Translatora. Wiedziałem mniej więcej, jak tego Google Translatora używać. To znaczy, że trzeba budować krótkie, proste zdania. Mhm. Niewielokrotnie złożone, no bo Google Translator tam 15 czy 17 lat temu, a Google Translator teraz to są zupełnie dwa inne wynalazki. No tak. No, napisałem tego maila i dostałem odpowiedź, że bardzo mi dziękuję, że się skontaktowałem, ale w tym przypadku nie są w stanie mi udzielić licencji. Mhm. Odpisali. Ale miło. Dla mnie było ważne, tak, miło było, że odpisali. W międzyczasie, no nie układam tego chronologicznie, co się działo, bo wiesz, no to są wydarzenia sprzed prawie 20 lat. Ale no obrazowo mniej więcej wiemy, Obrazowo, tak. w jakim obszarze Tak. się poruszamy. No. No, była też kontakt z firmą Metropolis, która zrobiła ten agenta, Właśnie, między tak. innymi tajemnice statuetki. Najpierw musiałem ich przekonać i im udowodnić, że oni wydali ten agenta. Mhm. Mam maila, mogę ci wysłać, bo niedawno go nawet publikowałem na grupie na Facebooku Commodore Amiga. Nie wierzyli mi, że wydali tą grę. To hit, no. Hit, nie? No, zgodzili się na tego ten agenta, zgodzili się na wszystkie wersje tego ten agenta, bo tam był ECS, była AGA, była CD32. Niestety byłem głupi i nie załatwiłem zgody na publikację tajemnicy statuetki. Mhm. A mogłem. I ja wtedy nawet o tym myślałem, rozważałem to, wiesz, żeby pociągnąć ich. No bo tą tajemnicę statuetki można, to jest taka gra, którą można nawet na PC-tasku emulować na 20 z fastem, nie? Mhm. Tam są statyczne zdjęcia, niewiele się dzieje, więc dałoby się w to zagrać nawet na takiej podstawowej Amidze. Nie pociągnąłem ich za ten język, znaczy za język, nie poprosiłem ich o zgodę na to. Stwierdziłem, że nie, błąd. Nie jeden w moim życiu. No, W każdym razie w zamian za to myśmy tam na PPA opublikowali reklamę i gry Inferial. No i niestety to była ostatnia gra, jaką wydali. Potem się zawinęli. Znaczy Zamknęli teraz to studio. cię chyba Techland ich wykupił, tak mi się... Nie mam pojęcia. To już... Nie mam pojęcia. A propos wykupywania firm, skontaktowałem się z firmą, która wykupiła Lupusa, Mhm. aby załatwić od nich zgodę na publikację magazynów Amiga. Mhm. Legalnie, a nie tam jakichś skanów na chomiku. I ja uzyskałem od nich zgodę na piśmie, wiesz? Udzielili mi licencji na to. Okej. Skontaktowałem się potem z Markiem Pampuchem, do dzisiaj mam jego numer telefonu, nie mam pojęcia, czy aktywny. Bardzo dawno do niego nie dzwoniłem. Z pytaniem, czy dałoby radę załatwić zgodę na publikację tych numerów, które on wydawał, nie? Przedstawiłem mu sprawę, że skontaktowałem się ze spadkobiercą Lupusa,
Oni mi udzielili licencję, mam zgodę na publikację tych magazynów Amiga, no ale fajnie byłoby, żeby wszystko opublikować, to co potem on wydawał pod wydawnictwem MMM. Mhm. Tak się to wydawnictwo jego nazywało. No i pan Marek Pampuch mnie poinformował, że on tych ludzi pozwie, jeśli te numery zostaną opublikowane, bo on odchodząc od Lupusa wykupił te stare magazyny Amiga. Mhm. Odkupił te archiwa od Lupusa i one są jego, a nie tego wydawnictwa. No i skontaktowałem się znowu z tamtą firmą. Ja już nie pamiętam nawet jaka to była firma, zapomniałem. To są lata, wiesz, tam przed 2010. No, to... No i napisałem e-maila, że rozmawiałem z panem Markiem Papuchem, jest taka sprawa, no to jak to wygląda, nie? Jak to ma te prawa? No ale nigdy więcej już mi nic nie odpisali. Czyli prawdopodobnie Więc Pampuch miał rację, podejrzewam, tak, wiesz? też mi się tak wydaje, że no zresztą po co by miał kłamać czy ściemniać, nie? No, a z drugiej strony to się wydaje takie dosyć logiczne, nie? Że chciał mieć ciągłość tego wszystkiego, więc dogadali się No, tam na jakąś kwotę ja i myślę, że dobili targu. podejrzewam, że oni mu nawet dali ultimatum, że bierze całość albo nie bierze nic. Nie mam pojęcia. No ale No w to każdym może kiedyś możemy będzie, zgadywać. może kiedyś jeszcze pana Marka Pampucha zaangażujemy do wywiadu, No mogę ci udostępnić te namiary, no, które mam, jak chcesz i może spróbuj. Może kiedyś się uda. spróbujemy, wiesz, już po tylu latach to już też się na to inaczej patrzy, nie? Ja go parę razy próbowałem zaprosić na... Jak się ta impreza w Krakowie nazywała? To była Amizaduszki? No była, No, nie wiem, czy one były w Krakowie, no. w Krakowie. Znaczy, na lato to się inaczej nazywało, na zimę czy Majówka też. Nie umiem sobie przypomnieć. To w każdym razie Kraków. Ja na tę imprezę jeździłem, tak się tam pojawiłem parę razy. Próbowałem go zaprosić kilkukrotnie. Jak te imprezy się odbywały, dzwoniłem do niego i zawsze odmawiał. Raz powiedział, że jak się będzie dobrze czuł, to przyjdzie, ale nie przyszedł wtedy. Mhm. Wiem, że on się pojawił później na jakiejś tam imprezie. Ktoś go tam Ja nie ubłagał, wiem, czy on na uprosił. Pixel Heaven nie był, że coś strzela Nie do mam mnie. pojęcia. W każdym bądź razie pytałem parę osób, czy on się jakoś odniósł do tego wywiadu, którego mi udzielił. Mhm. No i dostałem takie dosyć krytyczne słowa na ten temat. No w sumie miał rację, tak? No bo wiesz, ja sobie tą rozmowę nagrałem, spisałem, no i puściłem do PPA bez pytania nikogo o zgodę, nie? No tak. Nie zdając sobie sprawy, że wiesz, że nawet by wypadało go zapytać o to, nie? No, że głupota ludzka. Było, minęło, już nie wróci. Mój ulubiony tekst Tak, dzisiaj. właśnie patrzę, czy no to tak szybko nie znajdziemy, kiedy on się gdzie znalazł. Na pewno udzielił wywiadu tej Boże Kai, tak? Jak dobrze kojarzę? Nerdy A to nocą? nie wiem. Nerdy nocą, tak? To nawet nie wiedziałem. Tak, no ale A to nie widziałem tego wywiadu, to muszę sobie zobaczyć. znaczy tak mi się widzę, że ona z nim rozmawiała i też gdzieś słyszałem, że chyba z nim rozmawiała, ale no dobra, to jest kwestia do wyszukania tematu, nie? Ja oglądałem wywiady tej pani, ona bardzo ciekawe rozmowy przeprowadzała. No, tak, Niestety, w tym podcaście też dużo takich rzeczy, tam na przykład radziecki program kosmiczny mają i tak dalej. To a to takie nie rzeczy, wiem. których ona chyba z bratem swoim to prowadzi czy coś, ale to jest nerdy nocą. No, to Tak, jest dużo, wiesz, takich rzeczy, których no, w mainstreamie nie funkcjonuje. No, kto by o radzieckim programie kosmicznym opowiadał, jak wszyscy się, powiedzmy, fascynują amerykańskim programem kosmicznym, nie? to o tym nie wiedziałem. Ja tam jej amigową jest co tutaj szukaj. No to wpiszmy. Pampuch. Ja oglądałem jej amigową twórczość i Mhm. byłem raczej pod takim wrażeniem, że ona tak dużo o Amidze wie, nie? Tak fachowo umie pogadać. No jak wpisałem Pampuch, to mi wyskoczył XTD, no. No, to Nie wszystko kojarzę się. tego, że tam był gdzieś Pampuch. e, No okej, no mniejsza z tym. No dobra. Coś- Dobra, też nie będę grzebał teraz za papuchem.
To teraz Pozdrawiamy pana Marka Pampucha. może Dziękujemy za słucha. magazyn Amiga. Mimo słów krytyki jednak to co robił, było ważne. No nie, no to nie ma dwóch zdań, a wiadomo, że Jeśli tam mamy jakieś uwagi, powiedzmy, ale oceniam jednak bardzo pozytywnie jego robotę w latach 90., nie no, którą zrobił. dokładnie kawał fajnej gazety to było. Magazynu to subkultury też, jakby nie patrzeć, no. No, Dobrze, no to teraz tak, bo tu zboczyliśmy i teraz my byliśmy na etapie, Boże, emulacji Maca numeru specjalnego, tak, nie udało się. czyli tak, czyli ogólnie polskiego pisma amigowego, nie? Taki był skrót, tak? Tak. No i to co dalej wobec tego? Albo gdzie kroczymy dalej, bo historia, no historia No, trwa. problem ze mną jest taki, że ja byłem wielowątkowy. Nie, no ale Więc no wiesz, no ale to widać jednak tak, wiem o co chodzi. zobacz ile tego wszystkiego robiłeś, no to naprawdę powiedzmy, no teraz nasze środowisko na pewno cierpi na to, że nie ma tej tyle aktywności, albo tak dużo osób, no widać po mnie. Ja też nie jestem tak aktywny jak byłem. Są inni teraz aktywniejsi, ale to tej no nie jest to, co było 10 lat temu, czy 15. Może tam te wiadra pomyj latały, ale jednak te PPA tętniło życiem, a teraz mi się tak wydaje, że jednak to nie tętni już tak życiem. No. No nie, no tam się parę. Przeglądałem przed naszą rozmową. Przeglądałem sobie PPA, jak to tam wygląda. Z artykułów nowych, ciekawych, no to się pojawiła ta recenzja tego Bloodnetu. Mhm. Recenzja i opis przejścia. Bardzo mnie to zaciekawiło, chyba będę musiał siąść do tej gry. No ale przewijałem do tyłu za jakimiś artykułami, wywiadami, poradnikami, szkółkami, zrób to sam czymkolwiek. No i generalnie bieda. Ludzie nie piszą No tak, tekstów. no tak. Ludzie nie piszą tekstów. No podejrzewam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jest nie mają czasu, starość, nie radość, swoje No, sprawy. tak, no też dużo y, no chyba Ludzi głównie też odeszło. tak, ludzi odeszło dużo też czas jednak jest też problemem, bo z wiekiem też tego czasu się mniej robi, bo to ciągle coś wyskakuje. Też jest zmęczenie materiału, no bo ludzie się zniechęcają lub jak masz, tak jak mówiliśmy, negatywne komentarze, to też się potrafi człowiek odciąć lub musi się odciąć po prostu. Nie każdy potem wróci i tak dalej, i tak dalej. No to dużo aspektów, ale no na pewno nie ma nowego na rybku. No, to też poza tym nie wiem, czy retro, bo Amiga już wpadła w te klimaty retro, ale nie wiem, czy to nie jest to jednak taka już nisza niż, że tak 8 bitów Commodorek jest bardziej popularny powiedzmy w retro. Później jest ta Amiga, która jest takim trochę, no jest znaczącym ikoną, ale dużo osób już jednak, którzy wchodzą w retro, to są klimaty jednak PC-ta, pierwszych PC-ów PS2, PS3. To się zaczyna retro robić, no bo to jest te pokolenie E, 30 plus i ono, dla nich Amiga to jest to, co dla mnie powiedzmy mógłby być Spektrum, nie? No tak, ale zauważ, że sukces komercyjny Amigi 500 Mini pokazał, że ludzie bardzo chcą mieć tego typu retro. No Tylko tak. oni chcą mieć retro na poziomie procesora 6800 i dyskietek. I No tak, interesuje żeby był Super Frog. tak, ten klimat, żeby był, no. Tak, ich interesuje Super Frog, Mortal Kombat, tego typu produkcje. Nie interesuje ich grzebanie w systemie, próbowanie używania Amigi współcześnie. On sobie przychodzi do pracy, ogarnia żonę, ogarnia dzieci, odpala sobie Mortala, pogra pół godziny, wyłącza, chowa do szuflady, idzie dalej. Tak, no ale E, to po moim bracie to widzę. Kupiłem ale mu na ja ci urodziny. powiem, No mów. wetnę się od razu, że tak powiem, ale Jasne. tak mi się wydaje, wiesz, jak ja patrzę na to środowisko retro, też słucham tam różnych ich podcastów, czy na PGA byłem, to ogólnie mnie to troszeczkę przeraża, że tak jest, ale tak chyba jest, po prostu trzeba się z tym pogodzić, że retro to są jednak w większości gry. Tam nie Tak, ma, nie ma tak. takiej retro mody. Ja już to lata temu, żeby na przykład próbować w skali coś zrobić, na przykład współcześnie, nie wiem, na YouTube'a,
Ja robię. No dobra, ale wiesz o co mi chodzi. Tak, tak. Są wyjątki potwierdzające tą regułę Zgadza się. i ludzie mało. I też mi z tego żal, no bo ja też mnie interesuje zawsze, każdego amigowca chyba interesowało kolokwialnie przedstawianie ikonek i interesuje mnie tam na przykład 3.2, 3.1, te systemy, co można z nimi zrobić. Dla mnie to już forma też zabawy, a jednak ludzie wolą odpalić tego Superfroga. Niestety i tak jest w całym retro, nie? Że to te Zgadza się. gry, nie? Szkoda trochę, Zgadza no. się w pełni. Kupiłem bratu Amiga 500 Mini na urodziny. Czemu? No i on Mortal Kombat, Alien Breed, ale Deluxe Paint, Skala czy cokolwiek innego go kompletnie nie interesuje, nie? No Rozrywka. właśnie. No To rozrywka, jest rozrywka. teraz, Coś no, chce... znaczy No ten taka cały, kolej rzeczy. Nic z taka tym nie kolej rzeczy, zrobisz. znaczy wiesz, no, w normalnej, powiedzmy, normalnym świecie, że tak powiem, to też gry stały się popkulturą jednak, obok książek, obok filmów. Czyli zawsze gry były, no, ale też się zaczynało od gier. Jak wchodziłeś w te Tak, środowisko, no to tak. kupowałeś komputer pod gry, a nie kupiłeś, żeby w Deluxe Paincie piksele stawiać. To dla części przyszło później. Sam od siebie Zgadza albo gdzieś się. zauważyłeś, nie wiem, no ale to nie było cel sam w sobie. O. Pamiętam, jak na Amidze 600 zgryzłem północy, żeby spróbować napisać tekst i go zapisać. Napisać i zapisać na dyskietce tekst. Mhm. Udało mi się to dopiero, była taka książka chyba Adama, o Amidze 600, pierwsze kroki, coś takiego. Mhm. I w tej książce dopiero odkryłem, jak uruchomić EDA, napisać coś i zapisać to na dyskietce. No tak. Na Commodorku to było proste. No, pisałeś sobie print i pisałeś, tak? Można to było to potem jakoś tam zapisać. Na Amidze to już wymagało troszkę większego skilla, żeby uruchomić edytor tekstu. Mhm. No teraz to się wydaje idiotyczne, ale no po przesiadce z 8 bitów wiele rzeczy nie było takich prostych i oczywistych. No tak, Tam no już... w 8 bitach cały system operacyjny czy interfejs tekstowy wymusza na Tak, ciebie znajomość jakichkolwiek komend i tam, a tutaj już miałeś system, czy masz system okienkowy, gdzie jeśli w ogóle go miałeś, bo jak miałeś tak. grę, no to musiałeś wiedzieć, co uruchomić, żeby coś zrobić, no. Tak. Cena Ja zgryzłem nowoczesności. zęby, tak, na systemie. Metodą prób i błędów odkryłem możliwość zakładania nowych katalogów. Mi się otwierał nowy katalog i ja w nim próbowałem pisać. No ciekawie, no. No ale tak było i podejrzewam, że nie ja jeden byłem taki, który na tym zęby zgryzł. Dopiero z tej książki wyczytałem, jak uruchomić EDA, coś napisać i zapisać to na dyskietce, nie? Mhm. Więc no, takie czasy były, się miało paręnaście lat. Teraz to jest naprawdę science fiction takie totalne, jak się o tym opowiada. Znaczy, no to tak, no to wiesz, no to i tak Epoka i nie, kamienia no łupanego. tak to było, no. No tak to było, tak to było. Na szczęście już minęło. Ja już też nie Teraz pamiętam, mamy... jak to się zaczynało. Ja nawet nie wiem, czemu ja się na przykład zacząłem Lightwave'em interesować. No wiem, że przez jakiś pirata z mojego miasta i tak dalej, ale ja i nie wiem, dlaczego ja to odpaliłem. Jak to się stało, że ja to odpaliłem i zacząłem się tym. Bo przecież nawet nie mogłem się, wiesz, nawet jak odpaliłem, to nie miałem się jak do tego odnieść, no bo przecież nie było ani manuala, ani tutoriala, ani nie wiem, co mi strzeliło do obaw, czy jakąś gdzieś, no nie mam pojęcia. Pamiętam, że później instrukcje kupowałem. Były jakieś te firmy, kserówki takie sprzedawali, no. Umiesz obsługiwać Lightwave'a? No pewnie, znaczy coś tam jeszcze zrobię, no nie używam go, ale no tak, no. Naucz mnie. To No nie możemy teraz może. tak, możemy pogadać. Znaczy no, Albo nie jak jest to masz tą takie instrukcję, trudne. to ją wyślij mi. Proszę. Nie, już nie mam tej instrukcji. Właśnie to tak żałuję, bo to były takie kserówki takim zszyte z takim, no, taką spiralą czy No coś i, takiego. Ale to były bardzo fajne instrukcje, no, z błędami, ale szło czaić program się nauczyć, no. no i tutaj się dwa ciekawe wątki rozwinęły. Się zastanawiam, który teraz rozpocząć. No to chyba zacznę ten zacznę. Amiga ma w sobie to, co mają Aztekowie. Aztekowie istnieją cały czas, ale w pewnym momencie oni wyginęli. Mhm.
pojawili się na nowo, ale utracili pamięć kulturową, historię kulturową i ogólnie, tak, no jakoś to tam kontynuują. Mhm. No ale to już nie są ci rdzenni Aztekowie i tak dalej. I w Amidze jest dokładnie to samo, to znaczy w okolicach roku 2000, jak ludzie się zupełnie odwrócili od Amigi, część odeszło, garstka została, potem się to zaczęło jakoś tam odradzać, ale utraciliśmy tą wiedzę. Mhm. To znaczy spróbuj znaleźć kogoś, kto jest w stanie otworzyć device'a w Amosie. Amos to umożliwia, ale popytaj na forach, nie ma tych ludzi, którzy to potrafili. Albo poszli na emeryturę, albo nie żyją, albo programują na PlayStation 5. Albo się zupełnie czymś innym zajmują. No tak. Potem był problem z kartami turbo. Była potrzeba bloku w latach tam 2008-10, żeby uruchomić kartę turbo, zbudować jakąś nową, ale nie było zupełnie ludzi, którzy byliby to w stanie zrobić. Ja Wróć. było, tak. Nie było ludzi, którzy mieli wiedzę, jak to zrobić. O to mi chodzi. Bo jak na przykład Amiga ma taki trik, jak się przełącza na stację dyskietek, to procesor musi zwolnić do 7 MHz, nie? 14. Amidze na przykład. Widzisz, ty się poprawiłem, ja też muszę automatycznie. No. Miłość. No, Uczucie. może niewygodny fotel po prostu. Ale, bo to są ruchy mimowolne, wiesz? Jak ty się poprawiłeś i nadajemy na No tych tak. samych falach, to automatycznie muszę zrobić to samo, co ty, czy chcę, czy nie chcę, nie? No tak, no bo to To jest bardzo ciekawa wiedza. Można to wykorzystać na randce, można to wykorzystać na rozmowie kwalifikacyjnej i to jest bardzo przydatna wiedza, którą można z pożytkiem w życiu wykorzystać. No ale okej, wracajmy do Amigi. Dopiero później się pojawiły tam jakieś tam rozszerzenia, tak? Najpierw pastu, potem jakieś... No pamiętam przełom w świecie amigowym, to ktoś opracował fast RAM do Amigi 600. I zaczął to sam składać. Jakiś Polak to zrobić. Nie umiem sobie przypomnieć. Coś mi świta Nick Ravgus, ale nie jestem pewien. No, Też już chyba człowiek nieaktywny, że ktoś to... I ten człowiek się nauczył programować te układy CPLD, chyba CPLD, jeśli przekręcam, przepraszam. Zrozumiał budowę tego, jak to ma działać. No i zrobił rozszerzenie tam chyba 8 mega do Amigi 600. To był rok w okolicach 2010-2011. Coś takiego. I to był taki mega przełom, że powstało jakieś rozszerzenie, wiesz. Tak, bo był ten czas, że były tylko te stare karty, no. Tak, były stare karty, które się coraz teraz u bardziej ciebie psuły. się tło wyłączyło, zobacz. Tak? I w ustawieniach trzeba pogrzebać. Nie wiem dlaczego to Skype wyłącza czasami, no. I Tada! Jest. Ja pamiętam, że on robił tak, że wystawiał po jednej sztuce na licytację na Allegro. I to osiągało już kosmiczne ceny. Bo tego nie było. No oczywiście miał prawo zarobić jak najbardziej, ale z drugiej strony on też nie był w stanie, żeby uruchomić jakąś tam produkcję seryjną, tak? Bo on to w domu lutował. Więc tam poskładanie jednego czy dwóch zajmowało czas. No ale ja kupiłem te rozszerzenie wtedy chyba od niego i pamiętam jak takie mistyczne przeżycie, wiesz, że Amiga 600, 2 MB chipu, 8 fastu, no. Kosmos, coś wspaniałego. Świat stał się lepszy. Ja też to pamiętam, że było coś takiego, faktycznie coś takiego, też nie kojarzę co jak, ale było coś takiego, no. No. Kurczę, jakie my rzeczy wygrzebujemy, nie? No wiesz, bo ja nie pamiętam, ale jak tak mówisz, to faktycznie wiem, że coś tam Ravgus, było, ale nie... Ravgus nazywał. Ale też człowiek zaginął. Nie jestem z tego w stanie w ogóle gdziekolwiek usadzić, wiem, że coś takiego się działo, no. Tak. No później ta 600 się zaczęła też taka popularniejsza robić przez to. No dzięki pci, bo się pojawiły się. Stały się dostępne sterowniki do kart sieciowych, nie? Tak, dokładnie. Najpierw do sieciówek na tych takim 3-komie bodajże kablowych. Potem ktoś tam wypuścił sterowniki ze standardem web. Tak.
To jest taki standard hakerski, który sam się hakuje. Nie używać. No, ale było, no, było. Było. Później ktoś tam poczarował i można było te karty przeflaszować, żeby działały z WWA. Mhm. Coś tam, tak. No i to już było takie współczesne i bezpieczne, tak, że można było się podłączyć do internetu, który jest szyfrowany w nowoczesny sposób. Tak jest. Można było Amigę podłączyć. Były też takie chińskie strony. Ja szukałem ostatnio tych stron, ale to wszystko poznikało. Były takie strony kiedyś, które renderowały ci stronę internetową do PNG. No, było coś takiego i ktoś nawet ostatnio coś tam męczył, żeby coś takiego robić, no, bo to jest obejście na stare przeglądarki, no. Tak, ja używałem internetu pod iBrowsem. Do tego obrazka były dorobione hiperłącza. Mhm. Jak na przykład było kliknij następną stronę, to sobie klikałeś i ona ci przechodziła na następną stronę. Nie było żadnego JavaScriptu, nie było żadnej interakcji z tą stroną. W sensie jak się wbiłeś na Wikipedię, no to nie szło sobie wpisać hasła do wyszukiwania, ale nagle się okazywało, że na Amidze można było używać skutecznie tego internetu do takiego przeglądania artykułów na przykład. Mhm. Wirtualnej Polski, pogody, wspomnianej już Wikipedii. Te strony zajmowały ogromne ilości miejsca. Wiesz, taka stronka potrafiła zajmować 50 mega. No tak, no bo to Ale całe obrazki po tak, prostu były. PNG, ale na sieciówce, mimo że to była sieciówka 10 megabit, czyli tam teoretycznie ona, znaczy praktycznie ona ciągła w okolicach 300-400 kilobajtów na sekundę, była dekodowana u mnie na procesorze już wtedy PowerPC, to całkiem sprawnie działało. No bo strona zwykle była ogromna, nie? Więc czytał ci się początek, tam pierwsze 2-3 megabajty, już można było ją zacząć przeglądać, czytać, a reszta się dogrywała w tym czasie, nie? Mhm. No tak, tak, tak. Przewijać można było bezproblemowo, bo dekodowaniem zajmował się procesor PowerPC przez datatypy. Też tak, A przewijanie to już robiła Motorolka, nie? Więc działało to tak całkiem fajnie. I pamiętam, że miałem taki etap w życiu, że miałem Super Amiga 1200 z Blizzardem PowerPC, Bevisionem albo Mediatorem z C4, albo jednym i drugim, już nie pamiętam. Też taki zestaw miałem. No. Tak, w każdym razie było tak, gadu było, działało, internet działał, można było przeglądać, grało się na emulatorze Macintosha, więc stwierdziłem, skoro mam tak wypasioną Amigę, to będę na niej robił wszystko, nie? Ale to było tak bardziej początek 2000, nie? Coś te obszary. Wtedy nie, wtedy to było około 2010, A, to 2012, już coś takiego. po powrocie. No, Tak, ale to tak, już tak, tak. to szło, a to już trochę z samozaparciem takim dość dużym mimo wszystko, no. Tak, z takim dosyć dużym partem. Był Ghost Script do czytania PDF-ów, że była to taka wersja wtedy w miarę świeża. No i że działało to na PowerPC, no to szło to ogarnąć, nie? Te PDF-y nawet, żeby Tak, no bo to przeglądać. jeszcze to był taki to ja pamiętam, bo ja też miałem coś podobnego, przez to zacząłem testować 4.0 Amiga OS, to mnie zainteresowało i stwierdziłem, że wynalazłem wtedy używanego Pegasusa, O, dwójkę i na nim postawiłem 4.1. No i wsiąkłem w te NG, nie? No bo wtedy to w tym czasie, no to jednak przesiadka na to NG ci więcej dawała niż taka Power Amiga. No i tak to się tak u mnie toczyło, więc ja przez długi czas byłem fanboyem NG, no ale później mhm, jednak ochłonąłem, że znaczy albo się zorientowałem, że to jest jedna z odnóg amigowych, ale to tutaj ona nic takiego nadzwyczajnego też nie wniesie, bo mhm. niestety nie może. No.